Dobra, zaraz zaczynamy. Jeden, no kurwa jebana. Swego czasu Gothic no death. What? Was? sobie rządzili światem, potęga Imperium Achemenidów wzrastała, a wraz z nią potrzeba na tanią, niewolniczą siłę roboczą. Cyrus Wielki był zdobywcą, a wraz z kolejnymi podbitymi regionami, tymi, które stawiały opór, wzrastała liczba jeńców wojennych. Niewolnictwo w starożytnej Persji różniło się od tego, z którym mieliśmy do czynienia na przykład w starożytnym Rzymie. Świadectwa na temat prywatnych osób posiadających niewolników są rzadkie, natomiast to, co pozostawiła po sobie administracja Imperium Achemenidów, pokazuje, że byli oni wykorzystywani do budowy potęgi państwowej. Na glinianych tabliczkach, które pozostawili po sobie starożytni Persowie, często występuje słowo kurtaż. To elamickie słowo oznaczające po prostu robotnika. Nie ma znaczenia, czy to robotnik rolny, budowlaniec, czy ktoś zajmujący się innym zawodem. Nie określa ono również tego, czy robotnik jest wykwalifikowany, czy nie. Dzięki odnalezionym tabliczkom urzędowym wiemy również, że owi kurtasze pochodzili z każdego zakątka imperium, a czasem nawet spoza niego. Bez wątpienia istnieli tacy, którzy dobrowolnie przybywali do Persji, chcąc się wzbogacić. Rosja. Możemy określić mianem robotników niewykwalifikowanych, sprowadzani byli siłą, ale również pod postacią daniny, którą dany region czy miasto zobowiązane było płacić. Babilon na przykład miał rocznie dostarczać do stolicy 500 wykastrowanych młodzieńców. Cieniem na potędze Imperium Achemenidów kładzie się na pewno ich polityka przesiedlania mieszkańców podbitych regionów. Za karę na przykład. Tak stało się z Eretrią, greckim miastem-państwem, które wsparło buntowników w Jonii w roku 499. Mieszkańców tego miasta przesiedlono na tereny imperium, ale do dzisiaj nie wiadomo gdzie. Nie była to jednak rzecz, która rozpoczęła się wraz z dominacją Persji w tym regionie. Już starożytna Asyria przeprowadzała deportacje na masową skalę. Szacunki mówią nawet o 4,5 milionach ludzi. Bardzo powszechny był również zwyczaj rozdzielania rodzin i rozmieszczania ich w różnych częściach kraju. Wskazówką, która często sugeruje, że dani kurtasze przybyli do imperium nie z własnej woli i w istocie są niewolnikami, tylko nazwanymi inaczej, są ich racje żywnościowe. Choć starożytni Persowie nie pozostawili po sobie żadnych kronik historycznych, nie licząc propagandowych inskrypcji królów achemenickich, tak ich zaawansowana administracja i biurokracja i to, co po niej zostało, pozwala nam stworzyć w miarę spójny obraz tego, jak Imperium Achemenidów funkcjonowało. I tak w tabliczkach administracyjnych znajdziemy informacje o racjach żywnościowych dla kurtaszy, które ledwo starczały im na przeżycie. Byleby tylko mieli siły, by pracować. Głodowe racje żywnościowe paradoksalnie zmniejszały ryzyko buntu, bo kurtasze po prostu nie mieli na to siły, a nawet jeżeli bunt zostałby wzniecony, to niedożywieni robotnicy nie stanowiliby dużego problemu dla straży.
Jednak działania wojenne i daniny nie były jedynym źródłem niewolniczej siły roboczej, bo administracja Achemenidów nie tylko zakazywała, ale również zachęcała do seksualnych kontaktów między kurtaszami. Innymi słowy, robotników hodowano. I w tym wypadku również możemy sięgnąć do administracyjnych tabliczek i racji żywnościowych. Kurwa, nam Kobiety, pojebie które coś. opiekowały się nowonarodzonym dzieckiem, dostawały dodatkowe racje żywnościowe, niezależne od tych zwykłych. I tutaj również stosunkowo szybko zrywano więź między matką a dzieckiem, bo na opiekę wyznaczano raptem kilka lat. Potem dziecko było przenoszone gdzie indziej. I między innymi takiej nowej, taniej i niewolniczej wręcz siły roboczej potrzebował król Kambyzes II, kiedy postanowił najechać Egipt. Poprzednia część minicyklu, jak starożytni Persowie rządzili światem, zakończyła się na śmierci Cyrusa Wielkiego oraz wyniesieniu na tron jego syna, Kambyzesa II. Stało się to w roku 530 przed naszą erą. Cyrus Wielki był twórcą imperium, a na jego następcy ciążył obowiązek, by nie tylko je utrzymać, ale również rozszerzyć jego granice. Pierwszą zdobyczą miał być właśnie Egipt. Kambyzes II cierpi również na przypadłość wszystkich achemenickich władców. O jego charakterze mówią nam głównie greccy historycy, a ci za Kambyzesem nie przepadali. Szczególnie Herodot kreśli nam tutaj obraz okrutnika, straszliwego despoty czy króla wręcz szalonego, na co trzeba brać ogromną poprawkę, ponieważ to Herodot. Nawet jeżeli to, o czym mówi, to, o czym pisze nam kronikarz z Halikarnasu, jest po części prawdą, nawet w tej małej części prawdą, to w jaki sposób kreśli Kambyzesa II zahacza wręcz o komiksowego złoczyńcę. Tym bardziej, że pisze on rzeczy, które nie pokrywają się z kronikami innych greckich historyków. Rzeczy, które ocierają się o boskie interwencje, jak chociażby historia zaginionej armii Kambyzesa II, która rozpoczyna się od tego, że król nie mógł znieść krytyki, która spotkała go ze strony kapłanów wyroczni Amuna, znajdującej się na oazie Amon-Ra, Shiba. Sra. W ramach odwetu król miał wysłać armię 50 000 żołnierzy, by ukarać kapłanów, jednak po tygodniu armię miał zasypać piasek Amon-Ra, przewiany Sra. przez niesamowity wiatr. Egipt, wtedy rządzony przez tak zwaną dynastię saicką, był niezwykle łakomym kąskiem, szczególnie w czasie Chyba przekazania to się władzy. zbuguje takie plemiona, no Amazis i kurwa II pepe. zmarł po ponad 40 latach rządów, a na tron wstępował jego syn, Psametyk III. Informacje na temat sił wojskowych w Egipcie, a także stosowanych taktyk, Kambyzes pozyskał od greckiego najemnika Fanesa, który służył wcześniej w Egipcie. W roku 525 Miałem zmienić, kurwa. przed naszą Ja. erą, 5 lat po tym jak Kambyzes objął tron, jego wojska wyruszyły na ziemię faraonów. Flota wypłynęła z Akki i udała się w kierunku delty Nilu. Wojska lądowe zaś wkroczyły na pustynię Synaj, Ja jak pierdolę radził nawet. Fanes, i stamtąd przekroczyły granice Egiptu. Armia egipska i perska spotkały się w mieście Peluzjon, gdzie doszło do starcia. Było to bardzo krótkie starcie. Dowódcą egipskiej floty był niejaki Udżahoresnet, który widząc, Udżahedin. że nie ma szans w starciu z okrętami Persów, przeszedł na stronę Achemenidów. Starcie lądowe Persowie wygrali bardzo szybko, a faraon Psametyk III został pojmany. Początkowo był traktowany dobrze, jednak po próbie wzniecenia buntu stracono go. Wkrótce zdobyto Memfis, a wraz z nim praktycznie cały Egipt. W pacyfikacji kraju pomógł Udżahoresnet, który nie był po prostu dowódcą floty, a bardzo prominentną osobistością. Flota stanowiła jedynie część jego obowiązków. Był jeszcze m.in. lekarzem oraz urzędnikiem na dworze faraona Amazisa II. Bez niego przejęcie władzy w Egipcie przez Kambyzesa II nie byłoby tak łatwe. To zapewniło mu oczywiście względy króla oraz wielkie bogactwa. Wraz z podbojem ruszyła również machina propagandowa. Sfabrykowano m.in. historię o tym, że Kambyzes II jest synem księżniczki Nitetis, egipskiej księżniczki, która była córką poprzednika Może jakieś nagrody Amezisa są? II, czyli Apriesa. Ja Samego pierdolę. Amezisa II kreowano na uzurpatora, na fałszywego faraona. Jednak zwykła propaganda by nie wystarczyła, a Kambyzes II doskonale wiedział, żeby zjednać egipską ludność, musi brać udział w obrzędach religijnych, ceremoniach oraz uroczystościach.
musi oddać cześć egipskim bogom. Jego wojska zaś miały zakaz plądrowania. Podboje tego perskiego króla nie zakończyły się jednak w Egipcie. Wkrótce skierował się do bogatej w surowce naturalne Nubii, którą wcielił do imperium. Zarówno w Egipcie, jak i w Nubii Kambizes II oraz jego urzędnicy wdrożyli perski model administracji. Pomagał im w tym Udżahoresnet, który kreował się na wielkiego obrońcę Egiptu przed uzurpatorską dynastią saicką. Jakiekolwiek przejawy buntu czy niepokojów były szybko tłumione. Kambizes II przebywał nad Nilem przez 3 lata i być może zabawiłby dłużej, gdyby nie sytuacja w Persji, która zmusiła go do powrotu. Kambizes otaczał się oczywiście zaufanymi ludźmi i jednym z nich był młodzieniec o imieniu Dariusz. Gdy Kambizes wkraczał na tron, Dariusz miał 22 lata i pełnił bardzo ważną funkcję arszibara, czyli nosiciela królewskiej włóczni. W 522 roku przed naszą erą do przebywającego w Egipcie Kambizesa II doszły słuchy o zdradzie. Pod nieobecność króla jego młodszy brat Bardija, który zarządzał Azją Środkową, zaczął poczynać sobie coraz śmielej. Zyskał również sojuszniczkę w swojej siostrze, Atosie, która była jednocześnie żoną Kambizesa II, no i jego siostrą. Małżeństwa w ramach własnej rodziny, mające zachować czystość krwi rodu, były w dynastii Achemenidów bardzo powszechne. Bardija ogłosił się królem, a Kambizes musiał jakoś zareagować. Zebrał więc wojska i ruszył z powrotem do Persji. Nigdy jednak tam nie dotarł. Śmierć Kambizesa II nosi znamiona tej, którą moglibyśmy określić mianem podejrzanej. Na pierwszy rzut oka wygląda ona jak czysty przypadek. W trakcie przeprawy przez Syrię król wskoczył pospiesznie na konia i zranił się w nogę ostrzem włóczni. Do na pozór niegroźnej rany po paru dniach wdarła się gangrena i król zmarł. Wokół jego śmierci powstają spekulacje na temat tego, czy ktoś nie pomógł mu przenieść się na tamten świat. Można by tutaj również wskazać na samego Dariusza, który był nosicielem włóczni i mógł pokryć jej ostrze trucizną. Jak było w rzeczywistości, nigdy się nie dowiemy. Wojska perskie zostały bez króla, a na tronie imperium zasiadał uzurpator, choć uzurpator, w którego żyłach płynęła krew Cyrusa Wielkiego. Bardija jednak popełniał błędy. Choć scementował swoje wyniesienie na tron poprzez ślub z własną siostrą Atosą, a także Sfajdymę, córką potężnego Hana Otanesa, tak wkrótce zaczął konfiskować majątki arystokracji. A arystokracji to się nie spodobało. Szczególnie tej, która właśnie wracała z Egiptu na czele wojsk, oraz samemu Otanesowi, który stanął wkrótce na czele spisku mającego Bardiję odsunąć od władzy. Jednym z sojuszników Otanesa został 30-letni wówczas Dariusz, który stanie się w przyszłości najpotężniejszym władcą Imperium Achemenidów. Do koterii spiskowców, która przyjęła nazwę Sprzymierzenia Siedmiu, wprowadził go jego ojciec Hystapes, który był namiestnikiem partii. Od młodości Dariusz obracał się w królewskich kręgach i zdobywał doświadczenie. Tak jak mówiłem, był nosicielem włóczni Kambizesa II, jednak jeszcze wcześniej służył również Cyrusowi Wielkiemu jako nosiciel kołczanu. Był to ambitny, obdarzony charyzmą 30-latek i szybko wysunął się na najbardziej wpływową osobę w sojuszu. Sojusznicy uzyskali informację, że Bardija przebywa w Medii, w twierdzy Sikajałwatisz. Tam właśnie skierowali swoje armie oraz rozgromili stacjonującą pod twierdzą armię Bardii. Po jej zdobyciu sojusznikom udało się odnaleźć uzurpatora w sypialni. Historyk Ktezjasz z Knidos podaje, że Bardija nie miał przy sobie broni i nagi ułamał nogę od stołu, by się bronić. Nie zdało się to oczywiście na nic i wkrótce padł. Śmierć Bardii, ostatniego syna Cyrusa Wielkiego, zrodziła ważne pytanie. Kto teraz ma zostać królem? I w tym momencie, jak to czasem w przypadku historii starożytnej bywa, legendy zaczynają mieszać się z faktami. 7 sprzymierzeńców umówiło się, że królem zostanie ten, którego koń jako pierwszy zarży o wschodzie słońca. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że koń w wierzeniach Persów był niezwykle ważnym zwierzęciem. W Persji praktykowano hipomancję, czyli wróżby na podstawie zachowania konia. Jednak nie chcąc zawierzać wszystkiego kaprysom bogów, Dariusz postanowił sobie pomóc.
Gdy 7 zebrało się wypatrując wschodu słońca, stajenny Dariusza podłożył pod nozdrza jego konia rękę, którą wcześniej potarł srom klaczy wrój. To spowodowało, że koń Dariusza zarżał jako pierwszy, a reszta uznała jego prymat. Ile w tej sensacyjnej historii jest prawdy, nie wiemy, jednak dobrze wpisuje się ona w wizerunek Dariusza jako wytrawnego polityka, a także manipulatora. Ważne jest jednak to, że w roku 522 przed naszą erą Dobra, nie Dariusz wiem. To ja obejmuje muszę tron odkrywać, Imperium Achemenidów. żeby oni mogli to Zatrzymajmy wydobywać? się jednak tutaj na chwilę. Aczkolwiek by to Persji, się nie a także rymowało i historia nie brzmiało poszczególnych jej dziwnie? władców jest zniekształcona soczewką, przez którą na nią patrzymy. Soczewką greckich historyków. Nawet imiona achemenickich królów, którymi się dzisiaj powszechnie posługujemy, są zlatynizowanymi wersjami wersji greckich. W Grece bowiem Dariusz to Dareios. W rodzimym języku władców Imperium Achemenidów, czyli w języku staroperskim, jest za to Dariawusz. To samo tyczy się innych imion perskich władców. Kserkses na przykład to Krzajarasza, a Cyrrus to Kurasz. Biorąc jednak pod uwagę to, że łacińskie wersje imion perskich władców stały się dzisiaj tymi domyślnymi, najpopularniejszymi, tak będę się nimi tutaj posługiwał. Jednym z najsłynniejszych tekstów propagandowych starożytnej Persji jest inskrypcja wyryta na górze Bisitun. Dariusz Wielki opisuje w niej swój rodowód oraz czyny i robi to mieszając kłamstwa i półprawdy. Przede wszystkim inskrypcja ma legitymizować Dariusza jako Achemenidę, więc znajdziemy tutaj swoiste drzewo genealogiczne, które ma dowodzić, że Dariusz jest w linii prostej potomkiem Pejpsesa, czyli założyciela rodu. Jednak prawdziwe bajkopisarstwo następuje w momencie, w którym Dariusz opisuje swoje dojście do władzy. Czytamy. Co to Syn kurwa Cyrusa, jest? Kambyzes panował przede mną. Kambyzes miał brata, Bardiję, z tego samego ojca i z tej samej matki. Potem Kambyzes kazał zabić Bardiję. Gdy Kambyzes zabił Bardiję, ludzie nie mieli wiedzy, że tak się stało. Kiedy Kambyzes udał się do Egiptu, ludzie stali się wrodzy i kłamstwo rozprzestrzeniło się po ziemiach. Potem pojawił się pewien człowiek, Gaumata, który podniósł rebelię w mieście Pajszajałwada. Skłamał ludziom mówiąc, jam jest Bardija, syn Cyrusa, brat Kambyzesa. Opanował królestwo. Potem Kambyzes zmarł z przyczyn naturalnych. Mamy więc tutaj do czynienia ze stworzeniem fikcyjnego kozła ofiarnego. Dariusz, bo król umniejsza wkład reszty spiskowców, musiał ratować kraj przed uzurpatorem, magiem Gaumatą, który podszywał się pod Bardiję. Tym samym Dariusz odsuwał od siebie podejrzenie, że zgładził Achemenidę. Dalej czytamy, jak nowy król wyzwolił Persję ze szponów złowrogiego maga. Dopóki nie przybyłem, nikt nie ośmielił się wystąpić przeciwko Gaumacie magowi. Wtedy wniosłem modły do Ahury Mazdy. Ahura Mazda przyszedł mi z pomocą. 10 dnia miesiąca Bagajadi, 29 września, wraz z kilkoma ludźmi zgładziłem owego Gaumatę maga, a także jego głównych zwolenników. Odebrałem mu królestwo. Zaraz po opisie heroicznego zgładzenia Gaumaty, Dariusz mówi, że musiał zmagać się z 2 rebeliami, które wybuchły na terenie imperium. Pierwsza w Elamie, wzniecona przez człowieka imieniem Assina, który ogłosił się królem Elamu. Potem w Babilonii, gdzie Babilończyk Nibin-Tubel koronował się na króla Nabuchodonozora. Dariusz najpierw musiał poradzić sobie z buntem w Elamie, a potem udał się w kierunku Babilonii, gdzie w 2 bitwach, najpierw pod miastem Asiadia, a potem pod miastem Zazana, zwyciężył Nibin-Tubela. Wszystko dzięki Ahurze Maździe. I to jest chyba dobry moment, żeby omówić, tak w skrócie, zwyczaje religijne praktykowane w Imperium Achemenidów. Tak jak powiedziałem w poprzednim materiale, Herodot konfrontował religijność Greków, tą dobrą, z religijnością Persów, tą barbarzyńską. Twierdził na przykład zupełnie mylnie, że Persowie nie posiadali miejsc kultu. Prawda jest jednak zupełnie inna. Z pomocą ponownie przychodzą nam tabliczki administracyjne, a konkretnie tabliczki z Persepolis, odnalezione w, no tak zgadliście, w Persepolis. Na tych tabliczkach
znajdziecie elamickie słowo zian, które oznacza mniej więcej miejsce objawienia czy miejsce widzenia. Jak zaznacza Lloyd Llewellyn-Jones w swojej książce Persowie – Epoka Wielkich Królów, tym słowem elamici nazywali miejsca kultu i było to słowo dosyć elastyczne, które mogło określać wiele miejsc związanych z boską czcią. Persowie również mieli swoje słowo na takie miejsca – ayadana. Tak więc w przeciwieństwie do tego, co mówi Herodot, starożytni Persowie jak najbardziej budowali miejsca kultu albo je po prostu przejmowali. To są jednak odkrycia dosyć niedawne, a wiedza o życiu religijnym Imperium Achemenidów ciągle się wzbogaca. Przez długi czas historycy nie przywiązywali do niego zbyt dużej wagi, wierząc niesłusznie kronikarzowi z Halikarnasu. Nie ulega jednak wątpliwości, że władcy achemeniccy poważnie podchodzili do spraw religijnych. Jedną z przyczyn inwazji Dariusza Wielkiego na Grecję w roku 490 przed naszą erą miało być świętokradztwo, jakiego dopuścili się Grecy, wspierający rebelię jońskich państw miast. Zniszczenie świątyni frygijskiej bogini Kybele w trakcie plądrowania miasta Sardes. Persowie do tolerancji religijnej na terenie swojego imperium No i network, podchodzili kurwa, 200. bardzo Co to się poważnie. dzieje? Na jego terenie istniało wiele kultów, jednak sami władcy perscy podkreślali rolę jednego bóstwa – Ahury Mazdy, mądrego pana. Kult tego bóstwa na terenie Imperium Achemenidów pojawił się wraz z panowaniem Dariusza Wielkiego. Ahura Mazda przed czasami Dariusza był po prostu No jednym kurwa z jego bogów, mać, a widzicie to? pierwsze wzmianki o nim pojawiają się już w VIII wieku przed naszą erą w asyryjskich. Jak 2 minuty trzeba będzie To poczekać Dariusz pewno, żeby wynosi się Ahurę uspokoiło. Mazdę Bo... na boski tron. Ahura Mazda miał być stwórcą wszystkiego i mieć szczególną więź z władcą imperium. Podążać Dobra, drogą no, albo- Ahury Mazdy to podążać drogą prawdy. Dualizm dobra i zła w wierzeniach Persów objawia się w koncepcjach prawdy i kłamstwa. Dobre bóstwo potrzebowało również swojego diabła, władcę demonów, i w tej mitologii był to Angra Mainyu. Angra Mainyu władał królestwem niebytu, a w trakcie sądu nad duszą decydowano, czy umarły uda się do krainy Ahury Mazdy, czyli domu pieśni, czy do krainy Angry Mainyu, czyli domu kłamstw. Dariusz Wielki z zabiegami propagandowymi stworzył więź między sobą a Ahurą Mazdą. Żeby jednak słowo Ahury Mazdy rozprzestrzeniało się na terenach imperium, Bóg potrzebował swojej kasty kapłanów. Nazywali się oni magami. Dzisiaj magowie jednoznacznie kojarzą nam się z czarami czy innym hokus pokus, ale nie powinniśmy tego przekładać na magów, którzy żyli w starożytnej Persji. I rzeczywiście jednym z dziedzictw europejskiego orientalizmu jest to, że perscy magowie przedstawiani byli jako osoby tajemnicze, władające dziwnymi mocami. W istocie jednak to byli po prostu kapłani pełniący funkcje, które jednoznacznie kojarzą się z podtrzymywaniem kultu religijnego oraz podtrzymywaniem tradycji historycznej i plemiennej. Do ich obowiązków należało również zajmowanie się administracją, na przykład wydawanie zboża ze spichlerza. Warto jednak dodać, że w trakcie obrzędów wypijali substancję halucynogenną, która pozwalała im komunikować się z istotami wyższymi. Ten napój składał się z mleka klaczy oraz rośliny zwanej haoma. Nie wiemy dokładnie, jaka konkretnie była to roślina. Według podań miała ona rosnąć wysoko chujowy w górach, jestem. a jej nasiona roznoszone były przez ptaki. Być może chodziło o jakiś gatunek trojeści, ale są również hipotezy dotyczące haszyszu czy muchomorów. Odurzanie się substancjami halucynogennymi nie było niczym niezwykłym w świecie starożytnym i praktykowano to w wielu miejscach. Wydaje się, że dzisiaj od samego Ahury Mazdy bardziej Kurwa, popularny no, jest shader, prorok, wypierdala. czyli Zaratustra. Nie wiemy dokładnie, kiedy Zaratustra się urodził, chociaż wskazówek mogą dostarczyć nam gaty, czyli cykl hymnów pochwalnych rzekomo spisanych przez samego proroka. Gaty nie wspominają nic o Persach ani o innych ludach, które później osiedlały się na wyżynie irańskiej, co wydaje się dziwne, jeżeli weźmiemy pod uwagę datę urodzenia Zaratusztry, którą podaje nam tradycja, czyli około 600 roku przed naszą erą. Co natomiast w tych hymnach znajdziemy, to liczne odwołania do koczowniczego życia, co sugeruje, że zostały one spisane jeszcze w czasach wędrówki ludów na wyżynę irańską.
Historycy skłaniają się więc do bardziej prawdopodobnej daty narodzin, czyli do okresu między rokiem 1200 a 1000 przed naszą erą. Co ciekawe jednak, Zaratusztra w ogóle nie pojawia się w tekstach z okresu Imperium Achemenidów, co pozwala nam przypuszczać, że władcy Persji o jego istnieniu nie wiedzieli. Zaratusztrianizm zyskał na popularności dopiero w XIX wieku naszej ery za sprawą Fryderyka Niczego. Mało tego, dopiero za sprawą jego książki Tak o Rzecze Zaratusztra ukuł się termin zaratusztrianizm. I jest to wersja religii daleko odbiegająca od jej pierwotnej, starożytnej postaci. Owszem, w praktykach religijnych Ja Achemenidów pierdolę. możemy znaleźć ślady tego, co nazywamy zaratusztrianizmem, jednak daleko im do współczesnego rozumienia tej religii. I według tego, co Dariusz nam mówi, to właśnie dzięki łasce mądrego pana Ahury Mazdy udało mu się stłumić bunty, które wybuchły w pierwszym roku jego panowania. Początek jest rządów spoko. Dariusza był bardzo burzliwy. Oprócz buntów w Elamie oraz Babilonie, Accuracy rating, na rewoltę strength. pokusili się jeszcze No Sogartiowie lightning oraz Armeńczycy. resistance, fire Nawet w granicach resistance. rodzimego regionu Persji dochodziło do buntów. Zobaczymy Żeby tego później, było jak mało, będzie w sierpniu wyglądać. 521 roku przed naszą erą Babilon zbuntował się ponownie. Tym razem na czele rebelii stanął niejaki Araksa, który oczywiście ogłosił się królem. Jednak to nie Dariusz tłumił ten bunt, a wysłany przez króla wódz Hyrdanes. Już w listopadzie rozbito rewolucjonistów, a Araksa został stracony. Ostatecznie gaszenie wszystkich ognisk rebelii zajęło 2 lata. Można Kurwa, stwierdzić, że Tu się tyle Imperium rzeczy Achemenidów dzieje na było sekundę, że... od upadku. Ja Zmiana pierdolę. władzy, szczególnie w wyniku militarnego puczu, który wyniósł Dariusza Wielkiego na tron, to czas niepokojów, w trakcie którego miejscowi przywódcy widzą okazję do sięgnięcia po władzę. To, w jaki sposób Dariusz poradził sobie z licznymi rewoltami, które co chwila wybuchały na terenie imperium, pokazuje, że był sprawnym dowódcą, ale i politykiem. Udało mu się uniknąć bliskiego końca Achemenidów, a w kraju zapanował względny spokój. Imperium Achemenidów zawsze cechowała tolerancja dla różnych kultur, które go zamieszkiwały. Pielęgnowano różne wyznania czy zwyczaje, a nawet różne sposoby rządzenia, bo były miasta państwa Bioni na przykład, które praktykowały demokrację. Nie zapominajmy jednak, że Dariusz był despotą i wszystko musiało być podporządkowane koronie, a bunty były surowo karane. Przykładem takiego okrutnego potraktowania buntowników mogą być Sakowie, którzy żyli na terenach Azji Środkowej. W ramach kary za bunt Dariusz kazał wymordować praktycznie całe plemię, a jego króla Skunkę zastąpił takim bardziej uległym. Szacuje się, że w ciągu roku od objęcia tronu Dariusz oraz jego generałowie musieli stoczyć jakieś CPU, 19 kurwa, bitew, ja żeby pier... co się dzieje? zdławić wszystkie ogniska buntów. Nie wszystkie jednak bunty Dariusz tłumił siłą. Na przełomie 522 roku i 521 pewien Egipcjanin ogłosił się faraonem i przyjął imię Bubastisa III No to mi nic nie oraz zadaje. obalił wczesnego gubernatora Egiptu, Ariandesa. Dariusz osobiście udał się do kraju faraonów w roku 518, by tę rebelię zdławić. Przybył akurat w momencie, w którym Egipt opłakiwał śmierć świętego byka Apisa, który według egipskich wierzeń był wcieleniem Boga Ptacha na ziemi. Dariusz zaoferował 100 talentów dla osoby, która odnajdzie nowego Apisa. Miało to Egipcjan uradować i widząc, że król Persji szanuje ich wierzenia, rebelianci stracili wolę walki, zaś Ariandes został przywrócony na stanowisko, które ostatecznie stracił w roku 498 przed naszą erą ze względu na liczne zaniedbania. Gdy doszło do drugiego buntu w Babilonie, miasto miało zostać zdobyte podstępem. Dopuścił się tego niejaki Zofyrus, syn Megabazosa, jednego z 7 spiskowców, teraz zaufanego człowieka Dariusza. Zofyrus dokonał okrutnego samookaleczenia i zadał sobie takie rany, jakie spotykały złapanych złodziei. Ogolił głowę, a także obciął sobie uszy oraz nos. Pojawił się w Babilonie udając dezertera i na tyle wkradł się w łaski dworu, że zdołał objąć dowództwo nad częścią wojsk. Gdy nadszedł czas ataku, otworzył wrota Babilonu. W zamian za to straszliwe poświęcenie
Dariusz obsypał Zuperusa różnymi nagrodami oraz tytułami. W tym momencie warto również przytoczyć historię niejakiego Intafernesa, jednego z 7 sprzymierzonych oraz poplecznika Dariusza Wielkiego. No, poplecznika do jakiegoś czasu. Intafrenes był jednym z najwierniejszych załóżników Dariusza. Należał do siódemki, która obaliła Bardiję, a sam król niezwykle go cenił. Członkowie Sprzymierzenia 7 mieli bezpośredni dostęp do króla. Mogli z nim rozmawiać nawet bez wcześniejszej zapowiedzi. Mogli się zobaczyć z królem w każdym momencie, z jednym wyjątkiem. Czasu, który król spędza intymnie z kobietami z haremu. Niedługo po objęciu tronu przez Dariusza, Intafrenes udał się do niego z taką właśnie niezapowiedzianą wizytą. Jednak nie został wpuszczony, bo król właśnie przebywał w łożu z towarzyszką. Arystokrata założył, że ci, którzy go nie wpuścili, czyli szambelan pałacowy oraz jeden z eunuchów, kłamią i pozbawił ich uszu oraz nosa. Gdy Dariusz się o tym dowiedział, bardzo się zdenerwował. Zaczął nawet podejrzewać, że 7 szykuje zamach na niego, jednak po przepytaniu reszty swoich sojuszników ustalił, że Intafrenes działał sam. Podejrzewając, że rodzina arystokraty była z nim w zmowie, Dariusz kazał uwięzić wszystkich jej członków i wydał wyrok skazujący. Żona Intafrenesa, dowiedziawszy się o straszliwym losie swojej rodziny, zaczęła przesiadywać i lamentować pod bramą pałacu. Dariusz, poruszony jej smutkiem, zaproponował, że oszczędzi jednego członka rodziny. Tego, którego ona wybierze. Ja pierdolę. Wybrała swojego brata. Dlaczego brata? Gdy Dariusz ją o to zapytał, odpowiedziała, że męża może mieć kolejnego, synów również, ale nowego brata mieć nie będzie, ponieważ jej rodzice już nie żyją. Zaskoczony przenikliwością kobiety król zlitował się nad nią jeszcze bardziej i prócz brata wypuścił również jej najstarszego syna. Profesor Lloyd Llewellyn-Jones zwraca uwagę na to, że w opowieści Herodota Dariusz działa bardzo pochopnie. Dlaczego nie próbował wyjaśnić nieporozumienia, tylko od razu skazał swojego poplecznika na śmierć? Być może szukał tylko pretekstu do tego, by pozbyć się najpotężniejszego arystokraty w swoim otoczeniu. Być może bał się jego wpływów oraz jego zamachu, tym razem na własny tron. Jednak na śmierci Intafernesa oraz członków jego rodziny się nie skończyło, bo ucierpiały na tym również przywileje reszty Sprzymierzenia 7. Dariusz cofnął zgodę na niezapowiedziane wizyty i od sprawy Intafrenesa nawet oni musieli kierować się dworskim protokołem. Herodot lubi nas raczyć takimi anegdotami, chociaż trudno stwierdzić, które z nich są prawdziwe, które nie, a które mają w sobie część prawdy, a część wymyślonej sensacji. I tak jak każdy król, Dariusz Wielki chciał umocnić swoją władzę przez włączenie do imperium nowych terenów. Zajął m.in. północno-zachodnie Indie. W regionie Taksila odnaleziono ceramikę, która bardzo przypominała tę, której używali Achemenidzi. Z Tracji zaś uczynił państwo satelickie. Posiadała ona pewien stopień autonomii, jednak była mimo wszystko zależna od Persji. Dogadał się również z Macedończykami. Ci w naszych oczach mogą uchodzić za jednych z najzacieklejszych wrogów Persów za sprawą Aleksandra Wielkiego, jednak w czasach Dariusza tak nie było. Wręcz przeciwnie, wielu Macedończyków widziało w Persach bratnie dusze za sprawą umiłowania do koni. Sen z powiek Dariusza spędzali również Scytowie, których rajdy na Medię były niszczycielskie. Trzeba było więc ich spacyfikować, co król chciał uczynić, rozpoczynając inwazję na ich tereny w roku 513 przed naszą erą. Musiał jednak znaleźć sposób na przekroczenie Morza Czarnego, tak więc jako pierwszy król w historii Persji zbudował most z łodzi, rozciągnięty przez cieśninę Bosfor. I trzeba tutaj zaznaczyć, że Scytowie to nie jest nazwa jednego plemienia, a raczej grupy ludów zamieszkujących określony teren. I choć te ludy zazwyczaj się ze sobą kłóciły i walczyły, tak w momencie inwazji Dariusza udało im się skutecznie zjednoczyć. Kampania jednak nie przebiegała pomyślnie. Zjednoczone plemiona wiedziały, że nie mogą wydać Persom otwartej bitwy. Czekałaby ich bowiem pewna przegrana, dlatego męczyli achemenicką armię walką podjazdową. Wkrótce zagłębiające się coraz bardziej na scytyjskie tereny wojska Dariusza zaczęły odczuwać coraz większe zmęczenie. Dariusz zatrzymał armię przy brzegu Wołgi i zbudował tam 8 fortów granicznych, które miały bronić imperium przed plemiennymi napadami. I choć król wyparł Scytów na północ, tak trudno nazwać tę kampanię
w 100% zwycięską. I w obliczu tych wielkich dokonań Dariusza Wielkiego nie możemy zapomnieć o tym, że był również, a może przede wszystkim, wielkim reformatorem. To właśnie Dariuszowi Persja zawdzięcza podział na satrapie, konkretnie na 20. Co prawda za czasów panowania Cyrusa Wielkiego i Kambyzesa istniała forma lokalnych rządów, na czele których stali gubernatorowie, ale to Dariusz ją scementował. Satrapów wybierał sam król, zaś satrapie dzieliły się na mniejsze regiony zarządzane przez gubernatorów. To również za jego panowania nastąpił ogromny rozwój infrastruktury drogowej. W pierwszej części cyklu mówiłem o tym, że system poczty kurierskiej w Imperium Achemenidów nie miał sobie równych w całym starożytnym świecie. Nawet Rzymianie ze swoimi drogami nie dorównali Persom w prędkości dostarczania wiadomości. Zorganizował również system podatków oraz danin. Imperium nie miało stałej stawki podatkowej. W zamian każda satrapia płaciła stawki dostosowane pod siebie, często nie tyle w walucie, co w produkowanych towarach, na przykład w koniach. To pozwalało odciążyć te regiony, które nie miały dostępu do złota czy srebra. Nie oznacza to jednak, że Dariusz nie przejmował się systemem finansowym. To on zunifikował perską walutę, wprowadzając do obiegu monetę zwaną darik. Ostatecznie darik stał się czymś w rodzaju starożytnego dolara. Władcy achemeniccy nie byli tylko zdobywcami, ale także, a może przede wszystkim, budowniczymi. To Dariusz przeniósł siedzibę królewską z Pasagradów do Persepolis, jednego z klejnotów perskiej architektury. Większość budowli, które można znaleźć w Persepolis, powstała właśnie za jego czasów, a także za dwóch kolejnych królów, czyli Xerxesa oraz Artaxerxesa I. Co ciekawe, Dariusz kazał rozebrać pałac, który został tam wzniesiony przez Cyrusa Wielkiego. Znacznie rozbudował również dawną elamicką stolicę w Suzie. Odkryte przez archeologów edykty z Suzy informują nas o ogromnej skali prac, jakie poczyniono, by rozbudować pałac w mieście. Znajdziemy tu informacje dotyczące rodzajów drewna, kamienia itd. Wyszczególniono wszystkie grupy etniczne, do których należeli robotnicy pracujący przy budowie oraz czym się zajmowali. Na przykład Babilończycy kładli fundamenty, a mieszkańcy Jonii transportowali drewno. Jednak te informacje były częścią czegoś większego, a mianowicie propagandowego charakteru tych edyktów. Wszystkie grupy etniczne czy regiony dostarczające surowce miały prezentować bogactwo oraz ogrom Imperium Achemenidów. O wydarzeniach, które doprowadziły do pierwszej inwazji Persów na Grecję, mówiłem szczegółowo w materiale, jak naprawdę wyglądała bitwa pod Maratonem. Dzisiaj więc w skrócie. W roku 499 Kurczę, no mało mam greckie tych miasta wpieprzonych. państwa znajdujące się na terenie Jonii, czyli w granicach Imperium Achemenidów, zbuntowały się. Choć inicjatorzy buntu, czyli Aristagoras oraz Histiaios, nawoływali do odzyskania wolności, tak rebelię wzniecili w obawie o własne życie. Buntownicy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że bez wsparcia kontynentalnych Greków nie poradzą sobie. Posłali więc po pomoc. Odpowiedziały jedynie Eretria oraz Ateny. Wraz z pomocą buntownicy spalili stolicę satrapii, miasto Sardes. Ostatecznie jednak rewolta upadła w roku 494 przed naszą erą. Herodot kreśli tutaj Dariusza, a potem w znaczniejszym stopniu jego syna Xerxesa, jako żądnych zemsty. I choć pewnie Dariusza rozgniewało świętokradztwo, którego dopuścili się Grecy, czyli spalenie świątyni Kybele, tak zemsta nie była raczej głównym motywatorem inwazji. Dariusz Wielki prawdopodobnie chciał poszerzyć strefę wpływów Imperium Achemenidów, tym bardziej, że wśród Greków byli ci, którzy na Persów patrzyli przychylnym okiem. Dodatkowo Grecy pokazali, że potrafią być zagrożeniem dla ciężko wypracowanej stabilności imperium. Wyprawa zakończyła się połowicznym sukcesem. Eretrię spalono, jednak wojska Achemenidów zostały pokonane w bitwie pod Maratonem w roku 490 przed naszą erą. Prawda jest jednak taka, że to wielkie zwycięstwo dla Greków było jedynie epizodem w kontekście panowania Dariusza. Dariusz nie przejmował się za bardzo porażką pod Maratonem. To był jedynie chwilowy przestój, a król i tak miał w planach kolejną inwazję. Ateńczycy stali się siewcami niepokoju oraz stanowili zagrożenie dla stabilności państwa. Pozostawała jeszcze jedna sprawa do załatwienia. Kto odziedziczy po Dariuszu tron?
W momencie inwazji na Grecję Dariusz Wielki miał około 60 lat. Jak na standardy starożytności to całkiem sporo, choć trzeba pamiętać, że przedstawiciele rodzin królewskich żyli zazwyczaj dłużej ze względu na to, że mieli dostęp do najlepszych medyków. Sukcesja na królewskim dworze Achemenidów nie była prostą sprawą. Nie stosowano bowiem zasady pierworództwa. Najstarszy syn króla nie miał gwarancji, że odziedziczy tron. Wiele zależało od przymiotów syna, a także od presji kobiet na dworze. Wano. Żony władców oraz królowe matki Tutaj by musiał miały mieć na połączenie, nich ogromny myślę. wpływ. Ze swoją główną żoną, Atosą, Dariusz miał 4 synów: Achemenesa, Chystapesa, Kurde. Xerxesa oraz Masistesa. To nie było oczywiście całe potomstwo króla. Z Arystone miał 2 synów, ze swoją siostrzenicą Fartagonę też 2. Z wcześniejszego małżeństwa z córką swojego nosiciela włóczni, Gobyrasa, miał kolejną 3. A to i tak nie wszystkie dzieci króla. Xerxes nie był więc najstarszy, jednak Atosa to właśnie jego widziała w roli kolejnego władcy Persji. Historia mówi nam, że Dariusz ze wszystkich swoich żon Atosę kochał najbardziej i to ona wywierała na niego największy wpływ. I to właśnie dzięki temu Xerxes został nominowany na następcę tronu. Dariusz Wielki zmarł w listopadzie 486 roku przed naszą erą. Prawdopodobnie w drugiej połowie listopada, bo z tego okresu pochodzi ostatni dokument króla. Przez 3 lata przygotowywał następną siemano. na Grecję, jednak w międzyczasie doszło do kolejnego buntu w Egipcie. Dariusz postanowił poprowadzić armię, jednak pogarszające się zdrowie skutecznie mu to uniemożliwiło. Nie wiadomo, jaka choroba zabrała Dariusza. Miał ponoć cierpieć przez 30 dni przed śmiercią. Oczywiście w takich wypadkach rodzi się również podejrzenie królobójstwa, skierowane przede wszystkim w stronę Atosy oraz Xerxesa, ale są to jedynie spekulacje, nie poparte żadnymi dowodami. Choć to Cyrus Wielki, podbijając Medię, stworzył imperium Achemenidów i rozciągnął jego granice do ogromnych rozmiarów, tak Dariusza Wielkiego można nazwać twórcą potęgi imperium. Zdobycze terytorialne Dariusza nie były tak imponujące, jednak jego reformy na terenie kraju są nie do przecenienia. Był twórcą podziału administracyjnego, a także scementował achemenicką biurokrację oraz zunifikował walutę. Rozpoczął również wielkie projekty budowlane, w tym modernizację systemu dróg oraz systemu poczty kurierskiej. Nie można oczywiście ignorować despotycznej formy rządów Dariusza, tego, że był mistrzem manipulacji i propagandy oraz tego, że stabilność imperium często egzekwowana była brutalnymi metodami. Jednak to właśnie Dariusz Wielki ugruntował pozycję Persji jako supermocarstwa, a jego reformy ustabilizowały imperium praktycznie do końca jego istnienia. My jednak często patrzymy na tego władcę jedynie przez pryzmat tego, że jako pierwszy najechał Grecję i przegrał. Pryzmat bądź co bądź epizodu jego rządów. I myślę, że w tym momencie możemy zakończyć drugi odcinek tego minicyklu pod tytułem Jak starożytni Persowie rządzili światem. W pierwszym odcinku skupialiśmy się na Cyrusie Wielkim, w drugim było o Dariuszu Wielkim. Że a w można trzecim, tak zrobić. ostatnim odcinku tego cyklu również skupimy się na jednej osobie. Uspokajam, że nie tylko, ale będzie odgrywać bardzo znaczącą rolę. I nie będzie to król, ani nawet mężczyzna. Kto w takim razie? No, o tym przekonacie się za jakiś czas. Ja tymczasem się żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa! God hasn't abandoned us. Pomysł, że to istoty spoza Ziemi zbudowały piramidy, po raz pierwszy pojawił się w kontynuacji nieautoryzowanej przeróbki Wojny Światów. Ta kontynuacja nieautoryzowanej przeróbki Wojny Światów pojawiła się w 1898 roku, no i nosiła tytuł Thomas Edison podbija Marsa i była o Thomasie Edisonie, który podbija Marsa. Taki fanfic. To właśnie w tej książce możemy natrafić na marsjańską rasę gigantów, która zbudowała piramidy, no a przynajmniej pomogła zbudować piramidy. W jaki sposób wiąże się to z tematem dzisiejszego odcinka? No trochę się wiąże, ponieważ te wszystkie historie alternatywne, te wszystkie hipotezy, teorie możemy prześledzić do
jednego człowieka. Wszyscy chyba znamy mit o Atlantydzie, wspaniałej starożytnej cywilizacji, pełnej oświeconych ludzi i wspaniałych technologii, która została zniszczona przez kataklizm. Konsensus jest taki, że to jest mit, fikcja. Natomiast są osoby przekonane, że to nie tylko jest mit inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, ale Atlantyda istniała naprawdę. Że to właśnie Atlantyda była kolebką cywilizacji, że była to cywilizacja rozciągająca się na cały glob i że to oni odpowiadają za te wszystkie cuda architektoniczne starożytnego świata, które możemy dzisiaj znaleźć. Że została ona zniszczona w wielkiej powodzi spowodowanej przez uderzenie komety i tę wielką powódź możemy usłyszeć w dzisiejszych mitach na temat wielkich powodzi, że postacie mitologiczne, bogowie, herosi, oni wszyscy są inspirowani prawdziwymi wydarzeniami, że to byli tak naprawdę Atlanci, którzy dokonywali tych wszystkich wielkich czynów. I bez względu na to, gdzie umieścimy Atlantydę, czy to na Oceanie Atlantyckim, czy też na Antarktydzie, albo na Arktyce, albo w Kalb el-Irishad, czyli tak zwanym Oku Sahary, wszystkie te historie prowadzą do jednego człowieka, Ignatiusa Donnellego. Tak jak zresztą większość historii alternatywnej, począwszy od starożytnej cywilizacji, która żyła 12 000 lat temu, po twierdzenia Ericha von Denikena, chociaż Deniken bardziej plagiaryzował twierdzenia innych osób, a także powieści science fiction. Ale wracając, Ignatius Donnelly był amerykańskim politykiem działającym w drugiej połowie XIX wieku. Jego życie polityczne, później rozczarowanie nim, a także oczywiście poglądy bardzo wpłynęły na jego twórczość literacką pod koniec życia i to, co w jego dziełach możemy przeczytać. W badaniu dzisiejszych twierdzeń na temat Atlantydy trzeba pamiętać, skąd się one wzięły i kto był ich prekursorem. Donnelly napisał łącznie 9 książek, zarówno tych, które tyczą się tematów mityczno-historycznych, jak i science fiction. Dwie najpopularniejsze, Atlantis The Antediluvian World oraz Ragnarok The Age of Fire and Gravel, traktują właśnie o Atlantydzie. O tym, że mit atlantycki ma swoje osadzenie w faktach historycznych, że mówi o globalnej cywilizacji istniejącej 12 000 lat temu, zniszczonej przez wielki kataklizm. To właśnie Donnellego możemy nazwać ojcem historii alternatywnej oraz twórcą tego ruchu, choć on sam niczego takiego nie planował. Oczywiście w późniejszych latach poszukiwacze Atlantydy starali się wyszukać nowe dowody na poparcie tego, co zapoczątkował Donnelly. Jednymi z najsłynniejszych są chociażby formacja skalna o nazwie Droga Bimini, a także na przykład słynna mapa Piririsa. Te rzeczy jednak odłożymy dzisiaj na bok i wrócimy do nich w innych odcinkach. Dzisiaj zajmiemy się Ignatiusem Donnellym oraz jego hipotezami, o tym, w jaki sposób jego kariera polityczna oraz poglądy, a także zainteresowanie klasyczną literaturą wpłynęły na to, co napisał, w tym jego najpopularniejszą bodaj książkę Atlantis The Antediluvian World. Antediluvian, czyli przed powodzią. Ignatius Donnelly urodził się 3 listopada 1831 roku w Stanach Zjednoczonych, a jego Pierdolę. rodzicami byli imigranci z Irlandii. W wieku zaledwie 10 lat Donnelly stracił ojca, gdy ten zmarł na tyfus. 2 lata później po raz pierwszy doświadczył zamieszek na tle nacjonalistycznym, kiedy grupa uzbrojonych miejscowych napadła na swoich irlandzkich sąsiadów w mieście Kensington. Ostatecznie matka Donnellego wysłała go do ekskluzywnego liceum Central High School, gdzie uczył się do 21 roku życia. To właśnie tam wykształcił w sobie zamiłowanie do literatury oraz do pisania. W tym czasie też zaczęły powstawać jego pierwsze wiersze. Gdy zakończył naukę w wieku 21 lat, zaczął zajmować się praktyką prawną, a także zaczął stawiać pierwsze kroki w polityce. Naturalną drogą polityczną dla Donnellego była Partia Demokratów jako partia proimigrancka. On sam zaś był urodzonym oratorem i bardzo szybko zwrócił uwagę wierchuszki partyjnej, między innymi niejakiego Johna Breckinridge'a, późniejszego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Zasugerowano mu udział w wyborach do legislatury krajowej. No niestety nie udało się, nie zdobył mandatu, ale nie zraziło go to w żaden sposób. Jego kariera polityczna nabierała rozpędu, chociaż w pewnym momencie przybrała obrót inny, niż można byłoby się tego spodziewać.
2 lata po przegranych wyborach Donnelly był już zatwardziałym republikaninem. Jaki był powód tej zmiany? Republikanie byli przeciwni niewolnictwu. Donnelly zawiódł się jednak nie tyle polityką, co Pensylwanią. W 1856 roku wyruszył na pogranicze, rozległe, niezasiedlone tereny, na których mógł realizować swoje ideały. Razem z żoną osiedlił się w mieście Nininger, niedaleko St. Paul w Minnesocie. John Nininger był handlarzem nieruchomościami, który postanowił założyć miasto. Donnelly wszedł z nim w spółkę. Miał promować miasto oraz sprzedawać działki. W ciągu kilku lat Nininger dorobiło się 1000 mieszkańców, dentysty, teatru, 3 hoteli, szkoły oraz własnej drużyny baseballowej. Była to przede wszystkim społeczność agrarna i to koncepcja bardzo bliska Donnellemu. Później taką przyszłość widział również dla Stanów Zjednoczonych. Agrarną utopię, egalitarne społeczeństwo, w którym zarówno rolnicy, jak i drobni przedsiębiorcy będą żyć razem oraz wzajemnie czerpać z owoców własnej pracy, spróbujmy niezależnie takie od coś. kapitału wielkich firm molochów. To marzenie jednak zostało zniweczone. Wszystko przez okres paniki z 1857 roku, recesji gospodarczej, która, choć nie tak gwałtowna i tragiczna w skutkach jak inne, skutecznie zahamowała rozwój miasta Nininger. Wielu inwestorów wycofało się, a sam Donnelly musiał sprzedawać pola uprawne, żeby wyjść z długów. Był już wtedy jednak na tyle rozpoznawalny, że mógł na poważnie zająć się polityką. Rozpoczął pracę u republikańskiego polityka Aleksandra Ramseya jako doradca prawny, a gdy Ramsey został gubernatorem Minnesoty, Donnelly otrzymał posadę wicegubernatora. Dał się poznać jako polityk bezkompromisowy oraz świetny mówca. Był rozpoznawalny do tego stopnia, że Ramsey zaczął widzieć w nim potencjalnego rywala, dlatego zaproponował mu udział w wyborach do kongresu, chcąc się go po prostu pozbyć. W wieku 31 lat Ignatius Donnelly po raz pierwszy wystartował w wyborach do kongresu i otrzymał mandat. Prowadził progresywną, jak na tamte czasy, politykę. Był zagorzałym przeciwnikiem niewolnictwa oraz głosił równość wszystkich ludzi wobec prawa. To jednak nie przeszkadzało mu w byciu antysemitą oraz w niechęci do Chińczyków. W 100% popierał Abrahama Lincolna, a także przyczynił się do powstania organizacji Freedmen's Bureau, która miała pomagać czarnej społeczności południa, która dopiero co odzyskała wolność. Dla Donnellego wielki biznes oraz obcy kapitał był tym, co szkodzi jego ojczyźnie. Stany Zjednoczone były ciągle krajem niezagospodarowanym w całości, co dla Donnellego było szansą na zbudowanie swojej utopii, która miała być tym, czego chcieli ojcowie założyciele. Nie dane mu będzie jednak tego dokonać, co sprawi, że bardzo polityką się zawiedzie. Czas urzędowania Donnellego to czas wielkiej industrializacji, przyspieszającej industrializacji oraz globalizacji, czegoś, co stało w sprzeczności z poglądami Donnellego. Dla polityka z Minnesoty industrializacja, a także gromadzenie bogactw i, co się z tym wiąże, pycha wynikająca z tych bogactw była drogą do zagłady. Koniec wielkiej polityki dla Donnellego nadszedł, gdy popadł w konflikt ze swoim partyjnym kolegą Elihu Wishburnem, który oskarżył Donnellego o hipokryzję. Według Wishburna miał on wziąć łapówkę od firmy kolejowej, czyli od wielkiego biznesu, którym polityk z Minnesoty tak bardzo się brzydził. Donnelly w istocie wziął łapówkę w udziałach firmy. Poczuł się jednak pewny siebie i w porywającej mowie zaatakował Wishburna. Mowa była tak agresywna, że spotkała się praktycznie tylko z potępieniem. Nie oznacza to jednak, że zrezygnował z polityki całkowicie. Do Minnesoty wrócił w 1874 roku. W kolejnych latach działał lokalnie i był naprawdę w Minnesocie popularny. Uzyskiwał miejsca w legislaturze stanu aż 9 razy. Jednak nigdy nie udało mu się uzyskać mandatu ani w Izbie Reprezentantów, ani w Senacie. Sam żartował, że jest najpopularniejszą osobą w Minnesocie pomiędzy wyborami. Stany Zjednoczone zmieniały się, zwracały się w kierunku industrializacji, a Donnelly trwał przy swojej polityce. Z żarliwością sprzeciwiał się pracy dzieci oraz batorzeniu więźniów. W 1880 roku po raz kolejny wystartował w wyborach do kongresu, ale przegrał. Postanowił więc spróbować czegoś innego – literatury. W 1882 roku wydaje swoją pierwszą książkę Atlantis – The Antediluvian World. Książka praktycznie od razu staje się hitem. W tej historii na temat życia Ignatiusa Donnellego możecie zauważyć brak wzmianki o historii starożytnej, o archeologii, o wykopaliskach, które Ignatius Donnelly prowadził, czy też o badaniach, których się podejmował. Brakuje ich dlatego, że
Donnelly nigdy nie prowadził ani wykopalisk, ani badań. Wyprawiał się co prawda poza Stany Zjednoczone, ale nigdy w celach naukowych. Skąd więc Donnelly doszedł do takich wniosków, że istniała wielka starożytna cywilizacja, która rozciągała się na cały glob i była kolebką cywilizacji? Donnelly był oczytany, tego nie można mu odmówić. Miał również wyobraźnię. Większość swoich wniosków wydedukował z literatury oraz z historii. I te wnioski sprowadzały się głównie do takiego przeczucia. Ta historia o starożytnej cywilizacji przedstawiona przez Donnelly'ego stała się niezwykle popularna. Skąd taka popularność tej historii? Dlaczego to akurat Donnelly wystartował cały ruch historii alternatywnej? No cóż, przede wszystkim Donnelly był świetnym oratorem, był niezwykle charyzmatycznym mówcą, a także niezłym pisarzem. Jego opowieść na temat starożytnej cywilizacji trafiła również na taki podatny grunt historyczny, to znaczy ukazała się ona w świecie pełnym niepewności na temat tego, co przyniesie jutro, w świecie, który industrializuje się i część ludzi po prostu tych zmian nie rozumie. Przed Donnellym jednak były osoby, które starały się dowieść tego, że Atlantyda istniała, jednak ich wnioski nigdy nie przebiły się do ogólnej świadomości, do szerszej publiki. Zaraz po odkryciu Ameryk cywilizacje zamieszkujące te kontynenty łączono właśnie z Atlantami. W XVII wieku meksykański historyk Carlos de Siquenza Perfect shock on you. With fucking doggish? Przypłynęli z Egiptu. Oh my W god, XIX man. wieku Charles-Étienne Brasseur de Bourbon źle tłumaczy teksty Majów i twierdzi, że odnalazł tajemniczy ląd o nazwie Mu. Augustus Leptegon twierdzi natomiast, że znalazł wspólny mianownik między językiem Majów a językiem Greków. Według niego Mu miało być Atlantydą. Edward Thompson, brytyjski historyk oraz archeolog, publikuje artykuł Atlantis was not a myth, w którym łączy kulturę Atlantów z Majami. Potem jednak z tej hipotezy się wycofuje. Żadna z tych teorii nie zyskała rozgłosu, zresztą i tak nie mogłyby wytrzymać w obliczu materiałów dowodowych. Książkę Atlantis The Antediluvian World zainspirowały nie tylko doświadczenia życiowe Donnelly'ego, czyli zawód polityką oraz industrializacja Stanów Zjednoczonych. Donnelly widział w niej zagładę kraju, jako że był również wielbicielem poezji oraz literatury, ta również odcisnęła na nim piętno, w szczególności twórczość XVII-wiecznego filozofa Francisa Bacona. Kilka lat po napisaniu książki o Atlantydzie wyda 1000-stronicowy traktat The Great Cryptogram o tym, że to Bacon był autorem wszystkich dzieł Williama Shakespeare'a. Ale wracając, jednym z dzieł, które zainspirowało Donnelly'ego do napisania o Atlantydzie, była niedokończona powieść Francisa Bacona o nazwie Co on zrobił? w której załoga statku odkrywa zapomnianą wyspę Ben Salem, znajdującą się niedaleko Peru. Donnelly jednak swoją Atlantydę umieszczał na Oceanie Atlantyckim. Zajmijmy się więc tezami, które postawił Ignatius Donnelly. Przede wszystkim, według Donnelly'ego, Atlantyda istniała naprawdę i po raz pierwszy pojawiła się ona u Platona i biorąc pod uwagę to, że Platon nigdy nie pisał o mitycznych stworach czy fantastycznych krainach, Donnelly uznał, że Atlantyda musiała być rzeczywistą wyspą, pozostałością po wspaniałym kontynencie atlantyckim. Około 12 000 lat temu Atlantyda została zniszczona przez wielki kataklizm, uderzenie komety. Atlanci, którzy przetrwali ten kataklizm, rozproszyli się po świecie, żeby nauczać mniej rozwinięte ludy, a najwcześniejszą kolonią Atlantydy miał być Egipt. Cywilizacja miała jednak rozciągać się na cały glob. To tutaj znajdowała się kolebka zarówno ludów aryjskich, jak i semickich. Mało tego, to tutaj narodził się alfabet, brąz oraz stal. No i przede wszystkim agrokultura, ponieważ było to społeczeństwo agrarne, tak bardzo przez Donnelly'ego idealizowane. Zresztą oddajmy głos samemu autorowi. To był prawdziwy Eden, ogród Hesperyt, pola elizejskie, ogrody Alcinusa, Omfalos, Olimp, Asgard tradycji starożytnych narodów, reprezentujący uniwersalną pamięć o wspaniałej krainie, gdzie wcześni ludzie żyli w szczęściu. Ludzie pogardzali wszystkim prócz cnoty, nie dbali o status, przykładali niewielką wagę do posiadania dóbr takich jak złoto, które dla nich było tylko ciężarem. Bogactwo nie pozbawiło ich samokontroli, wiedzieli, że wszystkie dobra zyskują dzięki cnocie przyjaźni. W tym fragmencie wyraźnie słychać poglądy Donnelly'ego. Atlantyda była agrarną utopią. Tym samym miało się stać miasto Nininger w Minnesocie,
wiele lat przed napisaniem książki. Według Donnellego hebrajski mit o Adamie i Ewie był częścią zbiorowej pamięci na temat Atlantydy, że grzech pierworodny to początek upadku Atlantydy, kiedy do idealnego państwa zaczęło wdzierać się pragnienie potęgi. Chyba muszę się spytać tych ziomków na Reddicie, co tu można zmienić, no. To jest ten jak takie dziecko, kurwa, we mgle. Echem kataklizmu, który zniszczył Atlantydę. Tego argumentu zresztą do dzisiaj używają Zresztą to ja też nie mam tej waluty, nie? Currency, jak to się mówi. Kompletnie ignorując znaczące różnice oraz fakt, że nie wszystkie kultury posiadają mity o powodzi. Do tego najwięcej podobieństw w mitach różnych kultur znajdziemy wśród tych, które ze sobą sąsiadowały. W kontynuacji swojej pierwszej książki, czyli w Ragnaroku, Donnelly przekonuje, że zagłada to los każdej cywilizacji. Na początku żyje ona w zgodzie z ideałami, a potem, gdy wdziera się do niej pycha i chęć gromadzenia bogactw, cywilizacja zostaje zniszczona. Trudno tutaj nie dopatrzyć się alegorii między Atlantydą a Stanami Zjednoczonymi epoki Ignatiusa Donnellego. Żeby uniknąć katastrofy, naród musi kierować się etyką bardzo zbliżoną do etyki promowanej przez Donnellego. A była to etyka agrarna. Frustrację Donnellego budził fakt, że pomimo popularności jego książek, tezy w nich zawarte zostały odrzucone przez historyków czy archeologów. Nie dlatego, że była to jakaś kawała strzegąca tajemnych sekretów, a dlatego, że Donnelly nie posługiwał się ani metodą historyczną, ani archeologiczną. Tak pokrótce, gdy archeolog odnajdzie jakiś artefakt, formuje hipotezę opartą na danych i dowodach, które uda mu się zebrać. Ta hipoteza jest potem brana pod lupę oraz testowana. Te najmniej prawdopodobne hipotezy są odrzucane. Z czasem pojawiają się nowe dowody, czy też nowe twierdzenia, które potem są weryfikowane. Część starych poglądów, czy też teorii zostaje odrzucona i zastępowana nowymi. Dla Donnellego natomiast punktem wyjściowym był Platon. Według niego w platońskich dialogach nie ma fantastycznych elementów, takich jak duchy czy gobliny, że wszystko jest osadzone w rzeczywistości, że Platon nie wymyślił Atlantydy i że ta historia o Atlantydzie została mu przekazana. Donnelly twierdził, że jeżeli ktoś udowodni jego hipotezy, to poznamy prawdę o początkach cywilizacji. Atlantyda pojawia się u Platona w dwóch dziełach: Timaiosie oraz niedokończonym Kritiasie. To znaczy, sam Kritias był dokończony, to był ateński polityk, nośnik całej opowieści. Chodzi mi o to, że dzieło pod tytułem Kritias jest niedokończone. Sprawdźmy więc, co Platon opowiada na Kritiasa. Otóż na tej complete the roads of Larceny in quest and deal with the podziwugodne mocarstwo pod rządami królów władających nad całą wyspą i nad wieloma innymi wyspami i częściami lądu stałego. Oprócz tego po tej stronie panowali nad Libią aż do granic Egiptu i nad Europą aż po Tyrenię. To wielkie mocarstwo miało chrapkę na Ateny i chciało je zdobyć, jednak Atenom udało się odeprzeć najeźdźcę. Tę opowieść przedstawia Sokratesowi Kritias, który usłyszał ją od ateńskiego polityka Solona. Ten zaś usłyszał ją od egipskiego kapłana. To właśnie egipski kapłan porusza również koncepcję tego, że cywilizacje zostają zniszczone przez wielkie kataklizmy, a potem się odradzają. Tracą przez to pamięć o tym, co było wcześniej i tylko Egipt ze względu na swoje wyjątkowe położenie geograficzne przecież tam się wracałem nie przeżył. I może być tutaj ziarno prawdy w tej opowieści, bo epoka brązu w basenie Morza Śródziemnego zakończyła się dosyć gwałtownie. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co tak naprawdę stoi za tą swoistą, starożytną apokalipsą. Prawdopodobnie składa się na to wiele czynników. Z jednej strony mamy czynniki naturalne, takie jak chociażby katastrofy, na przykład ogromne trzęsienie ziemi, które zniszczyło pałace Minojczyków, a także wielkie susze, z którymi musieli radzić sobie Chetyci. Do tego dochodzą napaści tzw. ludów morza, które zaburzyły układy handlowe panujące między wielkimi pałacami zależnymi od importu. Opowieść o Atlantydzie oraz Atenach, które jej się przeciwstawiają, miała toczyć się 9000 lat przed narodzinami Sokratesa. Ateny wtedy, według Sokratesa, Platona, były wspaniałe. Były najwspanialszym ze wszystkich miast, państw, cywilizacji, które wtedy zamieszkiwały ziemię. Solon natomiast rzeczywiście podróżował po Egipcie, ale nie ma żadnych dowodów na to, że przywiózł ze sobą taki mit. Platon ten mit po prostu wymyślił
włożył w usta Critiasa, który miał ją usłyszeć od Solona, ten mit miał usłyszeć od Solona, a z kolei Solon miał usłyszeć ten mit od egipskiego kapłana. Świadectwa pisemne na temat zatopionego kontynentu nie istniały przed Platonem. Tutaj pojawia się również problem anachroniczności opisu Platona, czyli tego, że Platon opisuje to, co było 11 tysięcy lat temu, technologią, która istniała w czasach Platona. Donnelly uważa, że przekaz ustny ma większą trwałość od przekazu pisemnego, idąc logiką, że jeżeli ktoś kopiuje tekst z błędem, to ten błąd też zostanie skopiowany. Gdy zaś opowieść przekazywana jest w grupie ustnie, to w grupie zawsze znajdzie się ktoś, kto poprawi mówcę, jeżeli ten się pomyli. W przypadku tradycji ustnej najczęściej zmieniają się nazwy geograficzne czy własne, jednak rdzeń pozostaje taki sam. Ten pogląd stoi w sprzeczności z tym, co niosą nam badania archeologiczne oraz historyczne. Jasne, kopista tekstu może popełnić błąd, jednak w większości przypadków to właśnie zapis ma bardziej trwały charakter. Tym bardziej, kiedy natrafimy na 2 czy 3 kopie tego samego traktatu i możemy je porównać. Po co więc Platon ustami Critiasa opowiada nam mit atlantycki? Po pierwsze, przeciwstawiając Ateny Atlantydzie, Platon wywyższa swoje miasto. Ateny sprzed 9000 lat to wspaniałe miasto, najlepsze z możliwych. Natomiast Atlantyda jest miastem złym, przeżartym chęcią podboju oraz zysku. To zaś sprawia, że jest skazana na porażkę. Możemy również tę opowieść zinterpretować jako przestrogę przed zachłannością. Ateny są uosobieniem porządku idei, boskości. Atlantyda zaś pierwiastek boskiej siły, ten porządek idei zatraciła. Tak więc Ateny reprezentują mądrość, a Atlantyda pychę bogactwa. Według platońskiego badacza Erika Vogelina to wojna bytu z powstaniem. Critias tak przedstawia upadek. Gdy jednak znikł w nich boski pierwiastek, wówczas nie mogli już znosić swojego obecnego powodzenia i zaczęli zachowywać się haniebnie. Temu, kto umie patrzeć, wydawali się wstrętni, bo spośród wszystkich wartościowych rzeczy zniszczyli te najcenniejsze. Przeciwnie, ci, którzy nie byli w stanie rozeznać życia prowadzącego do szczęścia, Gdzie ona może być? uważali Kurczę, ich to- wtedy za pięknych i szczęśliwych, gdy byli pełni niesprawiedliwej chciwości. Mamy więc tutaj upadek cywilizacji spowodowany zanikiem wartości, a także katastrofę wynikającą z tego upadku. W Critiasie znajdziemy również szczegółowy opis planu miasta, jego architektury, zasobów, a także ustroju politycznego. Zresztą ten wizerunek idealnie zaplanowanej Atlantydy z okrągłymi wyspami oraz kanałami przetrwał w popkulturze oraz historii alternatywnej do dzisiaj. W tej szczegółowości Donnelly również dopatrywał się odmawiając poniekąd Platonowi wyobraźni, a ten przecież wyobraźnię miał. Platon był prawdopodobnie zaznajomiony z pracami Hippodarmusa z Miletu, architekta, autora traktatów o ukształtowaniu Konfidentusa. polis, odpowiedzialnego za rozpowszechnianie w Grecji Ja pierdolę. racjonalnego rozplanowania miasta. Ale zakręcony. Jeżeli wsłuchamy się w tę opowieść, to zobaczymy, że i w tej kwestii Atlantyda jest przeciwieństwem Aten sprzed 9000 lat. Jak pisze Vogelin, porządek Atlantydy ma swoje źródło w boskiej żądzy, a porządek Aten w boskiej mądrości. Yay! Donnelly 15% kulturach na całym Like, świecie come on, jako bro. dowód na to, że muszą one pochodzić z O. jednego źródła. Jednak opiera się on głównie na podobieństwach kultur basenu śródziemnomorskiego, kultur, które wzajemnie od siebie czerpały i podbierały, ale przecież i tak, pomimo podobieństw, bardzo się od siebie różniły. Wspólne źródło przypisuje również rzeczom, które wynikają po prostu z ludzkiej wyobraźni, takich jak ubrania czy proste narzędzia, kształt budynków, agrokultura, a także budowanie statków. A także przekazywanie tajemnej wiedzy o tym, jak przesunąć duży kamień i jak te kamienie ustawić w taki sposób, żeby wyszedł trójkąt. U Platona możemy również wyczytać, że Atlanci budowali z czerwonego, czarnego oraz białego kamienia. Skały wulkaniczne o podobnych kolorach odnaleziono na Azorach, czyli Reals, niedaleko o. miejsca, gdzie według Donnellego znajdowała się Atlantyda. Jednak kamienie o takich kolorach można znaleźć również w innych miejscach. Platon wspomina również o gorących źródłach, które również możemy znaleźć na Azorach. Według Donnellego to kolejny dowód, ponieważ koncepcja gorących źródeł nie mogła narodzić się w wyobraźni Platona. Tylko że Platon, a także Grecy jego czasów, wiedzieli, czym są gorące źródła. Nie musieli ich wymyślać. Co się zaś tyczy dowodów archeologicznych, Donnelly powołuje się na miedzianą monetę odnalezioną w stanie Illinois w 1871 roku 34 metry pod ziemią. Tylko że gdy Uniwersytet A nie, Smithsonian tak nie przebadał będzie. monetę, odkrył na niej datę.
1572 rok. Moneta miała więc 300 lat. Czyli bez sensu, bo jak jakiś bossowie, jacyś bossowie będą Jednym z czy coś, najbardziej to... odważnych, nie mających żadnego poparcia w Przejebane. badaniach archeologicznych, a także bardzo krzywdzących twierdzeń Donnellego jest to, że starożytne cywilizacje idziemy. nie poczyniły postępu technologicznego na przestrzeni tysięcy lat, że tak naprawdę postęp można zauważyć dopiero kilkaset lat wstecz. To było twierdzenie nieprawdziwe już w czasach, w których Donnelly tworzył. Już wtedy nauka dostarczała dowodów na powolny postęp w starożytnej technologii, od technik budownictwa przez nowe narzędzia po techniki uprawy roli, a także sztukę. Dzisiaj dzięki nowym odkryciom archeologicznym widzimy to wyraźniej. Postęp technologiczny był powolny, ale nie ulega wątpliwości, że następował. Możemy oczywiście This is the a world przynajmniej we stwierdzić, że live w podstawach miał in. rację, że 12 tysięcy lat temu na świecie istniała starożytna, zaawansowana cywilizacja, że rozciągała się ona na cały glob, że to właśnie jej zawdzięczamy wszystkie cuda technologiczne, które pozwoliły na budowę innych cywilizacji, że została ona zniszczona w wielkim kataklizmie, w powodzi, która została wywołana przez uderzenie komety. No i echa tej powodzi, tej Mój Łęc, no globalnej kurde. katastrofy przebrzmiewają w Jakieś mitach chujowe na temat Przepraszam, powodzi że tak w różnych powiedziałem, ale- kulturach na całym świecie. Gdy No jednak na razie weźmiemy to chujnia. podsumowanie, no to musimy je osadzić w pewnym kontekście. A kontekst jest taki, że mity na temat powodzi, dosyć powszechne, owszem, różnią się w znacznym stopniu od siebie, bardziej różnią się niż są do siebie podobne. Drugi kontekst jest taki, że Ignatius Donnelly sam próbował założyć Atlantydę w Ninger City w Minnesocie, zawiedziony polityką, tym, że Stany Zjednoczone nigdy nie staną się agrarną utopią, którą tak bardzo sobie wymarzył, uciekł w literaturę, w pisanie. Sięgnął więc do Platona i napisał o wielkiej cywilizacji. Cywilizacji, która upadła przez własną pychę, przez to, że zaczęła gromadzić bogactwa, że to bogactwa stały się dla niej ważniejsze, a nie wartości, którymi się wcześniej kierowała. Przyjął atlantycką opowieść Platona jako prawdę, a sam Platon prawdopodobnie wymyślił ją jako przypowieść na temat pychy, jako taką przestrogę dla swojej ojczyzny, dla Aten. Twierdzeniom Donnellego już wtedy przeczyła ówczesna wiedza archeologiczna, a kolejne lata odkryć zarówno tych archeologicznych, jak i geologicznych, czy też współczesnych metod datowania jeszcze bardziej oddaliła śmiałe tezy amerykańskiego polityka od wiarygodności. Opowieści Donnellego trzeba również osadzić w kontekście samych mitów. Przypisuje im historyczną prawdę, a przynajmniej historyczne źródło, jakąś część zbiorowej pamięci, która tyczy się właśnie tej pierwszej cywilizacji, która wszystko zapoczątkowała. Dlatego te mity są tak do siebie podobne. Tylko czy rzeczywiście... Było 813, no. Mity często opisywały powszechne, Speedy. ale wtedy niezrozumiałe zjawiska natury, często tragiczne w swoich skutkach i przypisywały im apokaliptyczny rozmiar, jak chociażby powodzie. Ale wiecie co, zostawmy teraz temat powodzi, zostawmy temat epoki zwanej młodszym Dryasem, czy uderzenie komety. Na razie to zostawimy, ale mogę wam zagwarantować, że do mitów na temat powodzi jeszcze wrócimy. Oczywiście żadne archeologiczne znaleziska nie wskazują na wielkie miasto w miejscu Aten 9000 lat przed opowieścią Critiasa. Pierwsze ślady ludzkiej ludności na tych terenach są datowane na 11 do 7000 lat przed naszą erą, ale były to plemiona żyjące jeszcze w jaskiniach, a nie wielkie miasto, które opisuje Platon. Kurwa, gdzie... Ale prace Platona mogą To być mogę dać, inspirowane tu mogę dać, prawdziwymi no. wydarzeniami czy miejscami, których użyłby wymyślić Atlantydę. To są hipotezy, ale moim zdaniem o wiele bardziej wiarygodne niż twierdzenia, że Atlantyda Platona była prawdziwa, a jej cywilizacja rozciągała się na cały glob 12 tysięcy lat temu. Jedna z nich dotyczy cywilizacji minojskiej oraz jej dosyć gwałtownej zagłady. Przyczyniły się do tego katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi czy potężna erupcja wulkanu na wyspie Santoryn. Ostateczny cios zadali Pojebie mnie Mekryjczycy. zara. Możemy znaleźć inne powiązania między kulturą minojską a Atlantydą. W tej pierwszej praktykowano przeskakiwanie przez szarżującego byka. Nie wiadomo do końca, czemu miała służyć ta sztuczka. Być może była to jakaś część religijnego rytuału, bo byk odgrywał w mistyce Minojczyków dużą rolę. Podobnie jak w mistyce Atlantów opisywanych przez Platona. Warto zaznaczyć, że w czasach Platona Minojczyków nie było już od 1000 lat. Tak więc dla Platona była to historia starożytna.
Jednak nie tylko zagłada Myken mogła być dla Platona inspiracją. W opowieści na temat Aten oraz Atlantydy przebrzmiewają echa wojny grecko-perskiej, a konkretnie zwycięstwa Aten pod Maratonem w 490 roku przed naszą erą. Tutaj również Ateny, greckie miasto-państwo, w pojedynkę daje odpór wielkiemu perskiemu imperium. Zaś w 1917 roku szwedzki historyk Gunnar Rudberg nakreślił podobieństwa między Atlantydą a Syrakuzami. Wiemy, że Platon odwiedził to sycylijskie miasto i próbował tam wcielić swoje pomysły na idealne państwo. Filozof odwiedzał je 3 razy, a 2 razy został zaproszony na dwór przez Dionizjona II, tyrana Syrakus. Był zafascynowany naukami Platona i chciał je zastosować. Niestety, ostatecznie filozof oraz tyran się poróżnili. Rudberg widzi podobieństwa nie tylko w pysze, ale również w konstrukcji samego miasta, czy też położeniu wyspy. Owszem, Platon umieszczał Atlantydę daleko na zachodzie, ale mogła być to część, którą filozof po prostu wymyślił. Umieszczając Atlantydę tak daleko w czasie i lokalizując ją tak daleko w przestrzeni, a do tego niszcząc ją w wielkiej katastrofie, Platon stworzył historię, której nie dało się zweryfikować, przynajmniej w czasach, w których Platon żył. Jednak wszystko, co w opowieści Platona wyczytamy, było znane w jego czasach. No i tutaj mamy 2 podejścia. Pierwszym jest wiara w historyczność opowieści Platona, a przez to wiara w hipotezy Donnellego. No i to właśnie z tej wiary wyrosło drzewo historii alternatywnej z jej licznymi rozgałęzieniami. Nawet gałąź atlantycka ma liczne rozgałęzienia. Drugie podejście. Platon, korzystając z własnych doświadczeń oraz znanych w jego czasach historii, stworzył przypowieść o mieście zatraconym przez pychę. Ja pierdolę, znowu ten Przestrodze network. swojej Ja nie wiem co się dzieje. Przestrodze Aten. A Atlantyda, Syny. nawet inspirowana prawdziwymi katastrofami czy miejscami, była fikcją. Tę fikcję zaś wykorzystał oczytany, ale niespełniony amerykański polityk, zawiedziony swoją porażką w tworzeniu idealnego agrarnego społeczeństwa, tak jak Platon był zawiedziony swoimi doświadczeniami na Sycylii. Książki Donnellego na temat Atlantydy stały się bestsellerami. Trudno się więc dziwić, że dosyć szybko pojawili się naśladowcy oraz naśladowczynie. Jedną z nich była na przykład Helena Bławacka, rosyjska spirytualistka, która mieszkała w Nowym Jorku, założycielka ruchu teozoficznego oraz medium. To od niej właśnie rozpoczęła się ezoteryczna... Ja pierdolę. Atlantydu, Widzicie a to? także 200, kolejne 300? przekształcanie mieszkańców miasta. Dobra, już bohaterów. przeszło. Tak, Ja mówi, pierdolę. Atlanci byli bohaterami, a nie tak jak w przypadku Platona złoczyńcami. Atlanci według Bławackiej byli 4. rdzenną rasą świata. 3. byli Lemurianie, natomiast 5., czyli potomkami Atlantów, mieli być Aryjczycy. Wiecie, dokąd to zmierza? Hipoteza Donnellego znalazła bardzo żyzny grunt wśród tych, którzy głosili wyższość rasy białej, ponieważ Atlanci byli, a jakże, biali. Chociaż sam Donnelly był stosunkowo progresywnym jak na swoje czasy politykiem, niemniej jego twierdzenia o tym, że za narodzinami cywilizacji, za tymi wszystkimi architektonicznymi cudami, alfabetem czy też agrokulturą stoi jakaś starożytna, biała rasa, była wodą na młyn wszelkich rasistowskich organizacji. Teoria Donnellego zgrabnie przekształca historię ludzkości, prowadząc ją do jednego białego źródła, odbierając innym cywilizacjom, takim jak Egipcjanie czy cywilizacje, które powstały na terenie Ameryk, prawo do swojego dziedzictwa, pomysłowości oraz kultury. Abstrahując od tego, czy Donnelly sam tak myślał, czy nie, wytworzyło się to przekonanie, że rasy inne niż biała nie byłyby w stanie zbudować cywilizacji i musiała ich tego nauczyć starożytna biała rasa, albo po prostu były tą rasą inspirowane. Jedną z grup, która starała się dowieść, że to starożytna Ja biała pierdolę, rasa nie. początkowała cywilizację, byli naziści. No a tą rasą oczywiście byli Aryjczycy. Głównym głosicielem tych twierdzeń był niemiecko-holenderski historyk Hermann Wirth. Według niego Atlantydę zlokalizowaną na arktycznej wyspie zamieszkiwali czystej krwi Aryjczycy, którzy nieśli kaganek cywilizacji nie tylko Europie, ale również Amerykom czy krajom Afryki, takim jak Egipt.
Uważał, że zarówno chrześcijaństwo, jak i judaizm były dewiacją na temat pierwotnej religii Atlantów, którzy czcili jednego Boga. Germanie zaś mieli być bezpośrednimi potomkami Atlantów, dlatego też właśnie Niemcy i rasy nordyckie miały legitymację do stania na czele całego świata. Jednym z przyjaciół oraz wielbicieli twierdzeń Wirfa był nie kto inny jak Heinrich Himmler. Zresztą nie tylko Wirf był koneserem, entuzjastą Atlantydy. Niejaki Edmund Kiss, również znamienita postać w nazistowskim świadku historycznym, wierzył, że Atlantyda została zniszczona przez kolizję Ziemi z Księżycem. Współpracownikiem wspomnianej Heleny Bławackiej był Edward Fawcett, którego brat Percy zginął poszukując tajemniczego miasta Z, które rzekomo miało być kolonią Atlantydy. Jeszcze w latach 30. niejaki Edward Sayce, teozof, twierdził, że połączył się z kronikami Akaszy, czyli swoistą pamięcią natury, która pozwoliła mu zobaczyć ze szczegółami to, jak Atlantyda wyglądała. Po II wojnie światowej Atlantyda powędrowała w stronę ezoteryki oraz ruchu New Age, a także w narrację my kontra oni, my, czyli ci, co znają prawdę, oraz oni, ci, co tę prawdę ukrywają, ponieważ powody. Wszystko bezpośrednio bądź pośrednio wpadające w narrację, że ludzie w niektórych częściach świata byli po prostu zbyt prymitywni, zbyt głupi, by sami zbudować własną cywilizację. Pojawiały się też statki powietrzne, zaawansowane technologie, boskie wizje sprowadzane pod wpływem halucynogennych środków. Temat jest bardzo szeroki i głośny nawet dzisiaj. No i wrócimy do niego jeszcze, bo jest tutaj naprawdę dużo do omówienia. No i to wszystko zapoczątkował pewien bardzo zawiedziony polityką amerykański polityk, który sam próbował stworzyć Atlantydę. W Minnesocie. Do usłyszenia. Pa! Kurczę, muszę sobie tak to fajnie podzielić, żeby był jeden taki do czyszczenia spell, a drugi żeby był do bossów, do takiego, powiem, damage, kurwa, tego typu. Tomaty gorba, o to się przyda. Następnego razu, tak? Czekajcie, bo tu jakiś łazi. No nie wyczymie z tym poe. Ten dobrze ci zrobił. On ma. Najważniejsze, żeby tu dewki napchać, nie? To 15 przed bronią, o ja, nie? Tak, byczku, +1, nie? Kurwa, ile to jest defów. I teraz mamy defów 45. Wiele na przykład potworów nas teraz bije 0, nie? Gazy. Dogadajmy lepiej o czymś. Jest rodzina damsów, pokój. Odrąbię ci palce. Nie. Także jest wszystko połączone. Pierścienie będę musiał pewnie dokupować i tak dalej. Baj. Udało się dostać tak po prostu? Kurwa, nie pamiętam, mam mylne wyobrażenie, nie? Co, coś tyle będzie ciekawego? W sumie będę mógł kołda, nie? Dzięki, że przespał w sumie od razu, żeby manę naładować. Tego typku. To jest czysty gotyk 1. I teraz będzie można na te gobliny chyba pójść w sumie. Bo mamy tam jakieś defy. Może jakby wiadomo, z trafieniem w sumie w nich, ale w sumie tyle, nie?
pierścienie mam też, nie? Ale pierścień jest chuja, nie? Praktycznie. Dobra, dawaj to. Pociski zawsze spoko w sumie, nie? Teoretycznie nigdy jeszcze z nich nie spadłem, ale praktycznie... Czekaj, czy ja tam otwierałem? Nie. Ale... Jeszcze może być, trzeba nie? odkryć. Szybkie otwieranie z umiarem. No, faktycznie. Racja, dobrze, że mówisz. Bo to zawsze w sumie coś mnie tam ochrania, nie? No wszystko. Będę chciał jakbym jakoś to podlewał. You've given me so much. What can I do for you, Dobra, Red Cloud? jesteśmy... Praktycznie mamy taki rozdział, ile? Godzinę jakąś. Mana reservation na pewno trzeba będzie ogarnąć. No, ten początek, w sumie sobie to wyekspić. Żeby to wyekspić. Ja myślę, że bardziej chyba większe grupy trzeba. Możemy na te gobliny teraz lecieć, nie? To też kropicy nie powinni nas raczej za dużo bić. No tak, no. Tam. 50% less projectile speed. No nie wiem co to jest za kurwa Na tych samych orkach umiejętność. tam przykryli, nie? Straciłem sporo na tych właśnie orkach, bo się właśnie do mnie poprzyklejali i tak dalej, ale... No nic już na to nie poradzę, no to takie było unlucky straszne, nie? A na pewno da się to jakoś inaczej zrobić, żeby ich jakoś ze sobą nie ciągnąć, ale pytanie jak to dokonać, nie? No tego nie mam pojęcia. Takich rzeczy się nigdy w sumie nie robiło. Możemy sprawdzić, czy te gobliny pójdą. Zero defów mają. Czy ja polecam nie grać jakby w powrót Xeresa i będzie najlepiej, nie? Co mnie zabiera? Ponieważ ten spell jest zbugowany. W sensie, bo ja biję z sercem kamiennego golema, nie? Kurw... Dlatego między innymi nie zabiera, nie? Ogólnie tutaj jest giga dobry spot właśnie, żeby sobie poekspić. Na goblinach. Gobliny powinny mieć jakiś damage raczej. Więc też muszę uważać. Powinny, ale no... Czy mają, to nie wiem, nie pamiętam już. Kurwa, za mało się w tą podstawkę Goutika rzadkiego grało, nie? Człowiek teraz kurwa głupi jak chuj, nie? Jedliczych wyjebę prób nie ma. Ile? 10 mnie uderzył. Okej. Wow. Kurwa, zabił się.
nie mogę za nim nadążyć, zajebany mnie dziadem. Arkanie? No grałem. Jak można nie grać w Arkanie? No co patrz, no jeden HP! A! Jebana pięść wichru z chuja, nie? No nie wierzę w to, nie? No dalej będzie to samo. Kurczę, ja bym skończył to i trzeba będzie iść tu. Potrzebuję tego doświadczenia. Wow. Ah. O. Ja pierdolę XD. Ja chyba będę szedł w te elementalne rzeczy. Tak, i tutaj. No, Ja atak nie mastery. mogę, ale unlucky. Czas skryty, witam. I zabił mi się. I chuj. A dobra, jebać to. Jebać to, bo... Wow. Rzadki almanach mam. Nie będę już musiał po niego zapierdalać. Czy on daje expa? Wow, 50 expa! Kurde, ale czadowo! ale czad! Ty, a mogę iść na przykład od razu po kamień ogniskujący? Nie no nie, chyba nie ma go tam po prostu. On się dopiero chyba tam respi, chyba w drugim, nie? Ile śmierci? To jest nasza, która? Druga próba chyba, nie? Nie, tylko chyba, czekaj, raz się wyjebałem tam ogólnie na tym orku? Wtedy chyba raz chyba tylko, nie? Jest w sumie źle. Diego powiedział... Dobra. Nasze bractwo. Nie będziesz torturować naszych braci. Nie wiem, po co ja to podniosłem. Jak skurwa PayPay. Tak. Zgodnik rzadki. Przysyła mnie, gdzie mogę znaleźć poczucie w tej stronie. Jestem za Iberionem. Odejdź. Nie wolno ci To ja nie chciałem z tobą rozmawiać. Oj, ten. Kurwa kajma. Mistrzu, wciąż nie mogę znaleźć... Defy robią swoje, nie? Co myślę o ceremonii otwarcia Olimpiady w Paryżu? Jakby ci to powiedzieć? Wyjebane mam, w sumie bo nie oglądałem. To są Union skrypty, wiesz? Tak to się dokładnie nazywa. I to jest na przykład jeden z... Taki dyplomatyczny ten kajma. Taką właśnie możliwość, jak swobodne celowanie. Ale... Jaki un dyplomatyczny. Że mnie uderzył. No i kurwa! Panie! This is the world we live in. Whoa. Takie
bariery sobie możesz zawsze, Marcinio, wejść. Ja mam film na przykład o Union Skryptach, wchodzisz sobie na film i tam masz wszystko wyjaśnione. To polecam serdecznie, obejrzeć, zobaczyć. No, dewki. OP ten mak, nie? This is the world we live Ogólnie, in. Wow. Dużo przeciwników będziemy mogli z tego pokonać w sumie, tylko to jest właśnie kwestia tego, że jak coś nam spadnie, no to jest po expie, nie? A exp tutaj o tyle jest ważny, że to jest w sumie HP, nie? To masz bez ognika? Nie chciałem grywać po prostu, żeby nie było za łatwo, wiesz? No to słatek podstawka, tu kurwa praktycznie nie ma co zbierać, no nie oszukujmy się, nie? Idź precz! Muszę złożyć ofiarę z łysego! Żadnej magii! Żadnej magii! Żadnej kurwa magii! Żadnej magii. Nieraz postradał zmysły, więc zajebałem go zanim zdążyłem z nim pogadać. Grzeczny, bezimienny. Nie spolszczyć. To się nazywa chyba Easy Translator bodajże. Ale to się jakby tam skrypty spalszcze i tak dalej. Więc musiałbyś takie coś zrobić ogólnie. Tam automatycznie jakby sobie spalszcze i tak dalej. Żadnej magii, żadnej magii. Czemu te kurwa magii nie lubię, nie? Ja pierdolę, ja na przykład lubię magę. Jak już w sumie muszę zjeść rosół, a rzadko jem w sumie. Rosół, jaki z niego Polak, co Musi jest? być, nie? Rosołu nie lubi. Spóźnienie czasu. Ja stwierdziłem fakt, że jak bez przygotowania, bez niczego i tak dalej, a druga sprawa, bez przyspieszania się kurwa nie da tego oglądać. Myślę, że nas to patrzy, nie wiem, nie macie takiego czegoś, nie wiem, my jesteśmy kurwa zepsuci, nie? Ale mi się wydaje, że na to się, na Quantica się już źle patrzy kurwa bez przyspieszenia, nie wiem. Żadnej magii. Tak, This is the world we live. Nie jadam, wiesz? Tylko skafem, coś jak ty mówisz? No tak, ale to było wyzwanie, nie? To było po prostu pod wyzwanie. Ocium panie. W sumie skończy takie coś. Ogólnie boli dupsko zasadę tego rana. Znaczy no, pamiętaj, żyjemy w Polsce, Polak się musi do czegoś przypierdolić, nie? Wiesz o co chodzi? Tak. To świetnie. W kopalni. Pytanie jest teraz następujące. Czy mamy asortymenty, aby pokonać głową pełzaczy? Ciekawe. Ale będzie beka w sumie. Bo pełzacze zwykłe to tak. Ale czy... Nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze skiknąć do tego, nie? Do starego obozu. Lambert, dobry kolega Geralta. A. To git. Cieszę się. Dwie burze trzeba mieć. Właśnie... Jakieś zbieramy te. Muszę robić. Jasne. To ja potrzebuję na dany etap w sumie, bo ja nawet nie wiem. To trochę zabawne w sumie, ale... Udefa ze speedrunem? Słuchaj. Grają, nie? No tak, ale Bojka właśnie jakby sprintem
dajesz sobie realną przewagę nad przeciwnikiem, bo tak naprawdę ty jesteś szybszy, a nie przeciwnik, nie? Rozumiesz? Natomiast jakby używając przyspieszenia czasu wszystko jest szybsze, więc to jest taka sprawiedliwość, nie? Bo jak się pomylisz, zajebiesz przez przypadek My zetkę mana is gone. za długą, to się wypierdolisz, nie? I właśnie to jest taka, moim zdaniem, wiesz, taka... To się przyspiesza wszystko po prostu, nie? Gdyby tam przyspieszało tylko wyczymionego, no nie grałbym na tym, nie? Żadnej magii. Dobra, nie no, za wcześnie. Kurwa, myślałem, że nie żyje, nie? To jest, co? Wow! I'm not up to that. Zajebiście, mamy dętki w sumie. Wilki mnie też nie powinny za dużo bić w sumie. Czy ogólnie pewnie jak tam jakichś tam orkowych psów, to nie mogę chyba freestankować w sumie, ale ogólnie... No. Poor corrupted creature. Okej, wilk nas chyba też po jeden damage zabije. Nice. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. No, ja nie potrzebuję tak Tańczą, trzech tak. wszystkiego zabić. Ale teraz mogę tę grupę takiego rozpierdolną się od kryptysów coś. To jest na przykład nowego obozu, co jest mi w stanie na przykład dać sporo expa, myślę. Dobra, idę po ten. Faktycznie po jakieś zwolnienie. Lali, la, la, la. ogarnąć. La, la. Panie! Pierdalaj, kurwa, szakal. Do której? Nie wiem. U mnie to jest chwila moment, ja się mogę wyjebać w każdym miejscu, kurwa, w czasie, rozumiesz, skoczę sobie myślę, że już jest fajnie. Nie liczyłem, ja nie jestem totalnie przygotowany do tej rozgrywki, jakbyście byli ciekawi. Ja sobie gram na luzaku, na jaja, po prostu. To jest ta kula ognia czy burza ognista? Mogę kurwa chyba to i to po prostu kupić, nie? No dobra, chuj, kupmy to po prostu. No. Mam, dobra, nice. Jeśli myślisz, że to nie było zbyt mądre, tylko czytajmy sobie dzień w nocy, więc zapierdalamy do tej, nie? Stare kopalnie, który mamy level? 7 i 35%. Będzie trzeba jakby tak wyekspić w sumie. Żadnej magii. Kurczę, ten Lightning Arrow jest zajebisty. Powinna być ich... Z czerpicami jest zajebiście, że nie mogą mi wypaść, nie? Nigdzie. Jaką heada dostał, kurwa! Heada tam dostał, nie? My mana is gone. Ładnie nie czekaj, muszę chyba. Miał reset dzisiaj, więc
więc mogą być różne rzeczy. Raczej powinien doliczyć, jak nie to będę... Janin po prostu tańczy, oglądał. tańczy. Tańczą, Normalnie tańczą, liczyć, w tańczą. sensie, bo resetowałem go, nie? Dzisiaj był ten dzień, gdzie go resetowałem po prostu i różne tam mogą być. Chodź tutaj, bo jesteś mi potrzebny. Nie wiem, czy też łapek na przykład na leżach było, jakby nie był. Tak wam powiem szczerze. Też w sumie o tym nie pomyślałem. Dopiero teraz mi to przyszło do głowy w sumie, że pewnie na bagnach może by szło łatwe w sumie jakby ogarnąć, jeżeli chodzi o ten... Jakim? Nie wiem. Nie wiem, w sensie jakby nawet zastanawiam się, nie? Nie chcę sobie jakby, wiesz co, takiej presji dodatkowej nakładać sobie. Chuj, no nie wiem, zobaczymy. Co jak najszybciej. Za pełzacze powinno być też trochę expo w sumie, nie? Apex, o, być gojda chyba. Skąd to byś zabierała? Ta. Najgorszy wiatr. Mogę sobie tu ustawić Hell fucking damage. tam rzadkie mikstury. Nie mam ich za dużo, ale... Patrzcie. Stoją i gadają se. A! Gadajmy lepiej. Cóż się to i owo. Za Gomeza! Gdzieś tu musi być ich gniazdo. Założę się, że jest studzień takich gniazd. Żeby się lepiej z hotelu MODA nie pomyliło, nie? Zaraz będę tu szukać. Od gościewa z Sierdolat to ja tak mam zawsze, bo jak widzę tam kurwa kręcącą nawet z chuja, to mamy kogoś się go ścigać, nie? Jeśli widzę... O! Właśnie w ogóle zabijam swoją drogą, dlatego nigdy tu już nie będę smykał, nigdy w życiu. Za łatwo. Lecimy. Gdzieś tu musi być ich gniazdo. Założysz się, że jest studzień takich gniazd. Chyba jak z pełzaczami w sumie będziemy z tej pięści wichru. Powinno być chyba git w sumie, nie? Nie, dobra. My mana is gone. Nieźle. Nic nie biją. W sumie to jesteśmy dla nich nawet trochę nieśmiertelni. Siła kopacz biega sobie tutaj jakiś... Paliłem chuja. Oczywiście. Spread the word amongst your kind, nightmare. O, Welcome in my world. o. O. Danie jest następna 4T. opcja. Proszę resetować pełzacze? Są 3. Będę musiał mieć to połączone i być zajebiście. Nie trafię chyba tak, nie? O, trafię. Janin tańczy. Chyba kogo by tu można puścić? Kogo by tu można puścić? Jedna osoba ogląda. Wow. Arash, Titan Quest. Exilo, świnia mnie mlaszcze.
Real-time history. Hi, I'm Jesse Alexander, and welcome to Glory and Defeat. The world of the 19th century was changing in dramatic ways. Industrialization was revolutionizing all areas of life and would transform European societies forever, including the way they waged Movement war. speed. Oh. Hi, I'm Jesse Alexander, and welcome to Glory and Defeat, the story of the Franco. Kurwa, nie czuję tego Burning Arrow, no. July Chuj. 1870 to May 1871, the war that pitted France against Prussia and the other German states kept the world in suspense and changed the course of European history. To understand how, today we'll explore the world of the Franco-Prussian War before the shooting started. So let's take a look at what the 19th century was like and how technological, social, and political changes revolutionized Europe. That would only slow me down. Let's start with technology and the game-changing invention of the steam engine. Steam engines were first used in England back in the early 18th century, but they became a lot more powerful when James Watt invented a steam Miał chyba z engine bossa in wyskoczyć. Tak mi się zdaje. 1766. These new and improved machines were used to increase production in coal and iron ore mines. The increased productivity led to a cycle of more demand for coal, iron, and new products made from steel. Be well. The most important of the new steel products was the railway. In 1825, the Until first next railway time. line for passengers and goods began service in northern England, and it kicked off a revolution in mobility. Distances that had previously taken days or even weeks to cover now took hours or days. And the radical new technology soon spread to France and what is now Germany in 1827. Between 1848 and 1870, the railroad network in France grew from 1,800 kilometers to 17,500 kilometers, and developments in the German states were similar. This new technology caused some concerns, as some feared that the speed of the trains might cause people to go mad. It didn't, and Europe's military saw its potential for moving armies faster than ever before. Locomotives and railways were not the only uses for Europe's new abundance of steel either. Massive steelworks like the Krupp works in Prussia also produced steel for modern warships and cannons. Weapons could now be produced in industrial quantities to equip the mass armies of the second half of the century. And inventions like breech-loading rifles and artillery revolutionized tactics and made 19th century battlefields more lethal than ever before. More production meant that there was an ever-growing need for more workers, which caused quiet towns to grow into industrial cities. Manchester had just 35,000 residents in 1750, but 250,000 in 1841, and the rest of Europe wasn't far behind. Industrial centers sprang up around coal fields in central England, northern France, Belgium, the Ruhr, and Silesia. And the millions of workers arriving in these industrial zones brought the highway, which seemed to have conquered space and time. To the newly minted industrialists who owned the mines and steel mills, all this was quite an ingenious cycle. Now, aside from steel mills and mines, industrialization also brought other changes. The railway shrank the world for those who had the means to travel, which gave birth to tourism. Industrial production methods increased crop yields, which reduced the danger of famine in developed countries, and advances in medical science helped save lives. Electricity began to light towns and eventually homes, and made possible even more inventions like the telegraph. The telegraph allowed people to send messages faster and farther than ever before, and by 1860, a transatlantic cable linked the telegraph networks of Europe with the United States.
The public could now get domestic and foreign news almost as it happened and react to it directly. A news cycle that changed the nature of press reporting. Telegraphing also revolutionized communication in war by shortening the chain of command. In the Crimean War in the 1850s, cables from Paris could reach the front in Russia in just one day. Industrialization and the steam engine were transforming the economy and society all across Europe. Some observers also noticed that the changes came at a terrible cost to the workers that made them possible. The industrial growth of the 19th century kurwa, happened zrobiłem. because of the exploitation of millions of people. Inventions like the steam engine brought progress, but also plunged entire professions into misery. Millions of textile weavers and farm workers found their jobs replaced by steam-powered machines. The unemployed then had no choice but to go to the new industrial cities in the hopes of finding work. If they found a job, it was poorly paid, dangerous, and so unhealthy that the average life expectancy in the industrial workforce was barely 40 years. A new social class was emerging in the polluted, filthy slums of Europe, the proletariat. One observer of these changes was Prussian writer Friedrich Engels, who arrived in Manchester in 1842. He was appalled at the living conditions of the working class. Down by the river are several tanneries, which fill the whole area with an animal odor of decay. In the depths flows, or rather stagnates, the Irk, a narrow, pitch-black river full of rubbish and refuse. The dwellings are all smoke-blackened, crumbling, old, with broken window panes and window frames. Cattle sheds inhabited by men. Workers like those Engels observed would not only sweat in the factories, they would also fill the ranks of the mass armies of the US Civil War and the Franco-Prussian War. Engels was equally disgusted with the attitude of those who profited from the workers' misery. He called the group of people who owned property and exploited the workers bourgeois. I once went into Manchester with a bourgeois and spoke to him of the bad and unhealthy building, of the poor condition of the workers' quarter, and declared that I had never seen such a badly built city. Be kind. The man listened to everything calmly, and at the corner where he left me, he said, "And yet, an enormous amount of money is made here." I greet you. In 1848, Engels and Karl Marx published the Communist Manifesto, which introduced concepts like class, added value, and owners of the means of production to European politics. Out of the slums of industrialization, a new and radical ideology had been born. The misery of the industrial labor force had given rise to communist and Marxist thought, but Marx and Engels weren't the only ones with new ideas. There was another new concept that would change the 19th century world as well. It was nationalism. Kurde no. Nie wiem jak The to French grać, no. Revolution of 1789 Państwo. brought the idea of the nation into the world. Before the revolution, people were subjects of a king or prince, and their identity was based on religion, their village community, or their occupation. The revolution introduced the notion that people were citizens of a larger whole based on a common language, common values, and a shared idea of their history. Citizens of the French nation also had certain rights and certain duties, including military service. When Napoleon's armies conquered most of Europe before 1815, they exported this idea outside of France. And that's when the peoples that they occupied turned nationalism against its French inventors. Now, not everyone became an instant nationalist. Peasants and workers were usually less enthusiastic.
But amongst the educated and the middle-class bourgeoisie, nationalism was all the rage. Nationalist movements sprouted up in the Italian states, the German territories, the Hungarian part of the Austrian Empire, and in the divided Polish-speaking regions. There were regional differences, but these movements all wanted to create an independent state for their newfound Shit your nation, fucking which was a shorn. recipe for conflict with dynastic rulers or French occupiers. This was particularly true Właśnie o of to the mi Holy kurwa Roman chodzi. Empire of the German nation, a loose federation of many independent German-speaking states. In spite of its name, it was not a single united German state. In other words, Germany did not yet exist. Instead, the Holy Roman Emperor was a figurehead, and the most powerful states in the empire were Prussia and Austria. Here too, academics and middle-class German speakers enthusiastically hoped for a united Germany, especially after Napoleon destroyed the old Holy Roman Empire in 1806. Some German states fought with Napoleon, but others, including Prussia, fought back and eventually defeated France in what the Germans call the Wars of Liberation. Many German speakers felt that they'd gone into battle for a German national and constitutional state modeled on the French Revolutionary Republic of 1789. But unlike in France or Spain, what a German nation-state would look like was still unclear, since the German states had different religions and cultures. A popular song of the day asked, "Was ist des deutschen Vaterland?" What is the German's fatherland? The song defined the fatherland as everywhere German was spoken, which clashed with the territorial claims of other groups. This was an original sin of the German national idea, and one of the many reasons why there was no united Germany in 1815. All of these dramatic technological, economic, and social changes have caused historians to refer to the 19th century as, quote, the transformation of the world. Industrialization accelerated the pace of life and work, led to modern mass society, and to the creation of the working class. At the same time, new political concepts like communism and nationalism began to take hold. By mid-century, this combination of rapid change and radical new ideologies would lead to a wave of revolutions that would shake all of Europe, including France and the German lands. Now, an ambitious and in-depth documentary series like Glory and Defeat can only exist with your direct support. So if you want to contribute to the project, you can go to realtimehistory.net/glory-and-defeat, and you can even get some cool rewards in return. Polman? So join us for Glory and Defeat as we tell the story of the Franco-Prussian War week by week, only on Real Time History. In 1848-49, Europe was facing a crisis of ideas. Supporters of liberalism, nationalism, socialism, and monarchism were all struggling for the triumph of their vision, and the result was a wave of bloody revolutions. Hi, I'm Jesse Alexander, and welcome Jesse to Glory fucking and Defeat, Alexander. the story of the Franco-Prussian War. The French Revolution of 1789 made the idea of the nation a powerful concept in European political life. After Napoleon I was defeated in 1815, the great powers reorganized Europe at the Congress of Vienna. Their goal was to restore the pre-revolution monarchical order and do away with what they saw as the evil of 1789. But in 1848-49, a series of nationalist revolutions swept across the continent. Radical workers and liberal citizens rose up against aristocratic governments in France, the Italian states, the Austrian Empire, the German lands, and elsewhere. Revolution on this scale had not been seen since 1789. So today, let's take a look at 1848-49 and its connection to the Franco-Prussian War. Jeszcze 3 te, wow.
Let's start in France, Mademoiselle, the birthplace why of is nationalism, A in stranger. Good 1789. luck to you. The country returned to hereditary monarchy in 1814, and then another revolution in 1830 put a new Goodbye. king on the throne. Need something? King Louis-Philippe was known as le roi citoyen, or the citizen king, but he oversaw a conservative regime under the influence of See you. wealthy industrialists and financiers. Political life in the country was sharply divided. The Orléanist and Légitimist Be factions supported competing royal houses, and there were strong Republican and Socialist groups as well. In January 1848, politician Alexis de Tocqueville felt that revolution was coming. We've much to discuss. Look at what's happening amongst the working classes. Don't you see their political passions have become social? They don't just want to overturn a certain law, minister, or government, but society itself. Can't see why I'd want to do that. In here. February Can see why 1848, I some won't. French citizens turned against their citizen king, and revolution broke out again. The revolutionary movement was initially led by middle class and socialist groups who looked to the values of liberté, égalité, and fraternité from 1789. They overthrew Louis-Philippe, established the Second Republic, and began to introduce policies like the right to employment and abolishing slavery. But within months, the alliance of liberals, socialists, and workers broke down. The bourgeois-dominated government became more conservative, and the Can't see why I'd radical want to do that opposition here. was appalled. Workers were going hungry since the government shut down its employment program. Może to jest and in PvP, June, XPP? mass riots began in Paris. More than 50,000 workers took to the barricades in 2 days of what some have called a French civil war. The authorities crushed the uprising, and thousands of workers were killed in the streets. So France was still a republic, but one which was now controlled by conservative-minded upper-class bourgeois who united to form the Party of Order. The vast majority of the population, who were peasants, was not interested in radical government, which frustrated socialists like Pierre-Joseph Proudhon. Pardon? La province entière trahit. The entire countryside betrays us. You getting by? In December 1848, Louis-Napoléon Bonaparte was elected president in a landslide victory with the support of the Party of Order. He was the nephew of the legendary Napoleon I, and he was no Democrat. Before his term ran out, in 1851, he launched a bloody coup against the parliament. He claimed that he was saving France from anarchy and made himself Prince President for life, a title he upgraded to Emperor the next Mental year. damage, to jest zajebiste. French revolutionaries had founded a democratic republic in 1848, only to have it give way to empire in 1852. But the events in Paris in February 1848 also inspired would-be revolutionaries in the neighboring German-speaking lands. Good luck to you. Znowu lagi, ja 1848, pierdolę, co there się dzieje? wasn't a single country called Germany, but many different independent German-speaking states. Once Napoleon I had been defeated and French forces expelled in 1814, many German patriots had high hopes for a united, constitutional German nation-state. They felt that they'd earned this right thanks to the victories that they'd won against Napoleon I. But the great powers at the Congress of Vienna would disappoint them. There would be no united Germany. The German states shall remain independent and bound together by a federative bond. The Congress decided that the German states would form a loose confederation to replace the Holy Roman Empire that was dissolved back in 1806. The German Confederation officially came into existence in 1815, and some of its 38 founding members represented non-German states. For example, the kings of Denmark and the Netherlands both had feudal possessions within the Confederation. Since the Congress of Vienna had created the Confederation, the great powers of Europe committed themselves to upholding it. Austria, Prussia, Russia, and Great Britain all felt that they had the right to intervene
in the internal affairs of the Confederation to uphold the treaty. The Confederation's numerous governing bodies reflected its complexity, but Austria was clearly the dominant power. It seemed the German question had been settled in 1815 with the creation of the Confederation by the Congress of Vienna. But German nationalism would not go quietly into the night. Pozdro! Despite, or perhaps because of the founding of the German Confederation, the ideas of the French Revolution lived on in German lands. Liberals and Democrats joined in their demands for unity and freedom, and student fraternities called Burschenschaften played a central role. The first such fraternity was founded in 1815 to promote civic responsibility under the values of honor, freedom, and fatherland. They adopted black, red, and gold as their colors, based on the uniforms some had worn in the German Wars of Liberation against Napoleon I. These colors would become the symbol of the German national movement. In 1817, these student nationalists organized a patriotic festival on the Wartburg to mark the 300th anniversary of Martin Luther's 95 Theses. Tu mam Fraternities 417, even came tak? from other German states to give and listen to political speeches. But conservative ruling groups in the German Confederation saw the upstart students as a threat, and further nationalist agitation, including the anti-Jewish Hep Hep riots, led to a wave of repression from 1819. The nationalist student fraternities were driven underground, but carried on undercover as gymnastics or singing clubs. Tensions between nationalists and the authorities in the German states flared up again after another successful revolution in France in 1830. In 1832, disappointed nationalists from the German states were joined by fellow patriots from other countries for another festival in Hambach. This was one of the largest political mass events of the time, and the authorities reacted with mass arrests and persecution. Unrest continued on and off until 1848, when it exploded, inspired once again by events in Paris. Bourgeois citizens in the Grand Duchy of Baden rose up, and within weeks, the whole German Confederation was in revolt. In Berlin, street fighting between revolutionaries and government troops claimed 270 lives. Prussian King Friedrich Wilhelm IV was even forced to give his condolences for the victims. The revolutionaries also forced their rulers to appoint liberal governments and allow a common elected National Assembly, which met for the first time in the Paulskirche in Frankfurt-Main in May. It seemed that German unity might finally be within the grasp of the nationalist revolutionaries in 1848, but they had underestimated the Prussian king. The Frankfurt National Assembly was supposed to prepare for a single German empire, but problems soon emerged. Assembly members agreed with the students' principles, but not what they meant in practice. Some were left liberals, others were radical Democrats, and still others conservative and monarchist. And all of them were middle and upper class bourgeois. There were no peasants, no industrial workers, and no craftsmen. Negotiations about a single German empire dragged on for months. Finally, on March 28, 1849, the Assembly adopted the Paulskirche Constitution, which envisioned a so-called small German solution. This meant that Austria would be excluded from the new empire. Parliament offered Prussian King Friedrich Wilhelm IV the imperial crown, but the king refused. He would not accept the crown from non-nobles, as he made clear in a letter in December 1848. Every German nobleman who bears a cross or a dash in his coat of arms is 100 times too good to accept such a diadem, forged out of the dirt and clay of revolution, treason, and high treason. The old, legitimate crown of the German nation
which has been dormant since 1806, the diadem by the grace of God, which makes the one who wears it the supreme authority of Germany, is granted by none but Emperor Franz Joseph, myself, and our kind. In all the Germanic states, aristocratic rulers cracked down in order to, as they put it, keep themselves on top and the others on the bottom. Friedrich Wilhelm summed up the Prussian approach. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten. What is it? Against Democrats, the only solution is soldiers. He even had Saxon revolutionaries shot who wanted him as their emperor, and there was civil war in Baden. The National Assembly went into hiding but was dissolved by force, and by July 1849, the German Revolution was over. The revolutions of 1848 in France and the German Confederation started quite differently, but in the end, neither was able to establish a lasting democracy. France became an empire, and there was Coś nie still czuję tego no Burning liberal Arrow. German Kurwa state. no. German revolutionaries who weren't in prison immigrated to the United States, or gave up on revolution as a means to achieve their goals. The German Confederation was re-established, and German unity Can't would see why not I'd want to come do that here. until much more blood had been spilled on the Much battlefields of the German wars of unification, which culminated with the Franco-Prussian War. Now, an ambitious and Yes? in-depth documentary series like Glory and Defeat can only exist with your direct support. So if you want to contribute to the project, you can go to realtimhistory.net/gloryandefeat, and you even get some cool rewards in return. So join us for Glory and Defeat as we tell the story of the Franco-Prussian War week by week, only on Real Time History. In the mid-19th century, France was the preeminent military and cultural power in Europe. But Napoleon III's splendor and his empire's strength were not as they seemed on the eve of the Franco-Prussian War. Hi, I'm Jesse Alexander, and welcome to Glory and Defeat, the story of the Franco-Prussian War. Today we'll take a look at France, the great power whose declaration of Kurwa, war no in nie wiem, July co tu zmienić. 1870 began the military showdown with its up-and-coming rival Prussia. The French Second Empire of 1870 was powerful and prestigious, but the country was no longer the France that had conquered most of Europe in the Napoleonic Wars in the Muszę early kurde jakiegoś 19th century. weterana spytać, bo to nie robota. France had already experienced 3 revolutions and even more regime changes since 1789. The most recent revolution in 1848 had thrown out King Louis-Philippe and established a democratic republic under President Louis-Napoleon Bonaparte, the nephew of Napoleon I. President Bonaparte had a bit of an unstable past and had spent time in exile in the US and in prison for his attempts to overthrow the monarchy. Although he spectacularly escaped from prison and then was elected president, Louis-Napoleon wanted to become an emperor like his uncle. I'm not up to that. So he just yet. organized a violent coup and then had himself Ja no proclaimed zwiększam mi Emperor obrażenia. Napoleon No. III by popular vote in November 1852. French Republicans and the left were horrified, but industrialists, financiers, the church, and much of the peasantry supported him. Observer Karl Marx was not impressed. The philosopher Hegel remarked somewhere that all great events and personalities of world history occur, in one fashion or another, twice. He forgot to add, the first time as a great tragedy, the next as a lousy farce. The new emperor and his supporters, though, were serious about governing France as a glorious great power. In 1839, Napoleon III was already shaping his image as a successor to Napoleon I in his book on Napoleonic ideas, Des idées napoléoniennes. If the destiny foreseen for me by my birth hadn't been changed by events,
As nephew of the emperor, I would have been one of his defenders, a propagator of his ideas. The emperor is no more, but his spirit is not dead. Son esprit n'est pas mort. Napoleon III's policies were largely populist, but he was also familiar with social issues. While in prison, he'd written sincerely about the problem of poverty, and he made social benefits a key part of his governing program. He also prioritized imperial expansion, authoritarian rule, and maintaining good relations with finance, the church, and the conservative rural population. Napoleon III, though, did not have the character of the uncle that he was trying so hard to imitate. Some observers criticized him for his perceived weakness for his wife, the influential Empress Eugénie. Eugénie was a strong-willed social superstar who set the fashion trends in Paris. Her beauty increased her social status even further, and her lavish balls solidified her as a cultural icon and a player in French politics. As her husband's health gradually declined towards 1870, the conservative and authoritarian ideas of Eugénie and her entourage would make themselves felt. As of 1852, Napoleon III sat on the throne of the Second French Empire, which he hoped would echo the glories of Napoleon I. But the reality was a different story. Napoleon III's reign was characterized by a contradictory ideology, a thirst for popularity, a luxurious lifestyle, and a staged imperial cult of personality. His economic policy, based on public debt, triggered a financial boom that mostly benefited speculators thanks to insider trading. This was the beginning of the rise of the financial industry. The nouveaux riches who profited from the system now joined the aristocracy and top bureaucrats as the elite of political and social life. To join these exclusive ranks, one simply bought a false noble title. Writer Guy de Maupassant mocked these wannabe aristocrats in his novel Belle Amie. In the story, a woman pressures her embarrassed nouveau riche fiancé to ennoble himself with dirty money from his financial deals. I would have loved to have a noble name. Couldn't you, on the occasion of our marriage, arrange one for yourself? Everyone does it and no one laughs. Split your name in two, from du roi to du roi. That should do nicely. The motor and the mirror of this corrupt system were the incredible luxury at the imperial court and its magnificent balls. Empress Eugénie's taste in fashion was so revered that her choices even stimulated the country's textile industry. The festive splendor of the court met the social needs of the French elite, but it also corresponded to the regime's need for displaying its own imperial grandeur. Key to maintaining imperial prestige were the church, which supported the emperor unconditionally, and the army. The army now enjoyed a more public role thanks to frequent parades and the strong presence of uniforms in everyday life. Lower income groups were also supposed to benefit, but the jobs generated by public contracts tended to be badly paid. One of the most famous such projects was the modernization of Paris, which had been a mostly medieval-style city. Prefect Georges-Eugène Haussmann oversaw the creation of Paris as it still appears today, with its wide boulevards and neoclassical apartment blocks. Transforming Paris was incredibly expensive, but it did stimulate the economy and added to France's prestige abroad. The Paris of the Second Empire grew into the world capital of the arts, architecture, music, and literature. Heavy industry benefited particularly from the Napoleonic regime as well. Through tariff and tax reductions, the imperial government provided targeted aid to private industry to encourage economic growth. Economic growth was supposed to solve the problem of poverty and inequality, and the country did experience an impressive boom. The railway network was expanded, the number of coal mines and metal factories increased, and steel production climbed.
None of these policies, however, actually solved France's social problems. Napoleon III's liberal economic assumption that unlimited economic growth would benefit workers, peasants, and employees turned out to be unrealistic. French institutions were plagued by nepotism and corruption. Ministers openly used their positions for personal gain, and army officers bought their way up the ranks rather than earning their promotions. The new elite's desire to enrich themselves permeated the entire state administration from top to bottom, a weakness that would have dire consequences in the coming war with Prussia and its allies. France under Napoleon III had a growing economy, but its social and political systems were fragile. And for a regime of questionable legitimacy, success on the international scene became all the more important. Yo fucking... It's now ready to fucking... O, 4, tak? Napoleon III was a staunch believer in the principle of nation-states and had been a supporter of the Italian national unification movement since his youth. Now, as emperor, No fajnie he chose a dropi, foreign fajnie, policy fajnie, designed to fajnie. increase the glory of France abroad, just as his uncle had done. French troops fought victoriously alongside Britain, the Ottoman Empire, and Sardinia-Piedmont against Russia in the Crimean War of 1853 to 1856. And in 1859, just Kurwa, as jak się Napoleon zmuliłem, I co had jest? done, Napoleon III went to war in northern Italy. This time, French forces joined with Sardinia-Piedmont against Austria, and the successful result of the Sardinian War was an important step towards the creation of a single Italian national state. But Napoleon III was not as successful as his uncle, and he failed to meet some of his foreign policy objectives. When Prussia and its allies fought against Austria and the German Confederation in 1866, Napoleon hoped to be compensated with territory in the Rhineland in exchange for staying neutral. But he got none. This was an embarrassing diplomatic defeat, which was followed by an even worse disaster. In 1867, Napoleon tried to have an Austrian prince proclaimed Emperor of Mexico with the help of French troops. The resulting fiasco was a complete failure, which cost Emperor Maximilian I his life No pierdolam and już cost na Napoleon ekran. III his reputation as a military leader. Also in 1867, Napoleon's failed plans to acquire Luxembourg led to a war scare with Prussia, and he was diplomatically outmaneuvered by Prussian Prime Minister Otto von Bismarck. Outside Europe, Napoleon's colonial policy elevated racist imperialism Fucking to a slow raison me d'etat. down. The army expanded French control in North and West Africa, conquered South Vietnam in 1858, and captured Peking alongside other European troops in the Second Opium War. These successful military ventures served, as Napoleon's regime saw it, to bring superior Western civilization to supposedly inferior peoples and glorify the French Empire. The Second Empire under Napoleon III was a dazzling, authoritarian, and fragile state, and at the same time, a center of culture and civilization. The French army had defeated Russia, Austria, and expanded the overseas empire. It was a battle-hardened force that seemed ready for war against any foreign power, even though Parliament was delaying the emperor's attempts at military reform. Just before Prussia formed the North German Confederation in 1867, Napoleon III publicly proclaimed his confidence. A great people like ours has nothing to fear from the unification of Germany. Un grand peuple comme le nôtre n'a rien à craindre de l'unification de l'Allemagne. Just 3 years later, in 1870, Napoleon's confidence and his army would be put to their most brutal test yet. Now, an ambitious and in-depth documentary series like Glory and Defeat can only exist with your support. So if you want to contribute to the project, you can go to realtimehistory.net/gloryandefeat, and you even get some cool rewards in return. So join us for Glory and Defeat as we tell the story of the Franco-Prussian War week by week, only on Real Time History.
In 1862, King Wilhelm I of Prussia had a problem. His own parliament in Berlin refused to finance his army reform. The king had someone in mind who might be the right man for the job, but there would be unforeseen consequences. Hi, I'm Jesse Alexander, and welcome to Glory and Defeat, the story of the Franco-Prussian War. The Kingdom of Prussia no longer exists today, but in the years and decades leading up to its war with France in 1870-71, it was a rising great power. So today, we'll take a closer look at the most powerful German state of the 19th century, whose diplomacy and armies were shaking up European politics with blood and iron. Yay! You're fucking up. The Prussian monarchy had survived a failed revolution in 1848, and by the 1860s ruled under an imposed constitution. The king appointed the ministers, who answered only to him and could dissolve parliament at any time. The Prussian Herrenhaus, or House of Lords, was conservative, monarchist, feudal, and unelected. But the revolution had forced the king to allow an elected House of Representatives, the Abgeordnetenhaus. The only real power the mostly middle-class representatives had was an important one. They could exert pressure on the king by blocking the state budget. The king, since 1861, was Wilhelm I, who was a traditionalist who prioritized hierarchy, order, and behaving according to social rank. He often got angry if he thought that his royal dignity was offended, like when the House of Representatives rejected his army reform bill. The reform planned to strengthen and technically modernize the peacetime army, but without Parliament's approval, it was stalled. To resolve the deadlock, Wilhelm appointed Otto von Bismarck as Prussian Prime Minister in 1862. Bismarck's mission was simple: to enforce the king's will. The new prime minister made a spectacular first appearance in parliament when he indirectly announced his ideas for a united German future. It is not by speeches and majority decisions that the great questions of the day are decided, but by iron and blood, durch Eisen und Blut. Bismarck then used a supposed loophole in the constitution to rule without an approved budget and went ahead with the army reform. This enraged the parliament, which added to criticism that Bismarck was facing for his militaristic statement. But there was also trouble abroad. Prussia was a member state of the Deutscher Bund, a loose German confederation which included all of the many different German states. Prussia and Habsburg Austria were the two strongest members of the confederation and were competing for influence over the other members. So by the 1860s, Prussia was under the authoritarian rule of King Wilhelm and Otto von Bismarck. The ongoing Austro-Prussian rivalry would eventually come to a head, but first they would wage war together, oddly enough, against Denmark. The conflict between Denmark and the German Confederation centered on a few small duchies, particularly Schleswig and Holstein. Denmark had defeated the German Confederation in the First Schleswig War of 1848 to 1851, which left the duchies independent, but under the Danish king. Neither side was satisfied, and in 1863, tensions boiled over again, when Danish nationalists demanded Schleswig and the cultural assimilation of its German minority. In November 1863, Danish King Christian IX signed the November Constitution, which accepted the Danish nationalist plan and violated the peace protocol from the 1848 war. The German Confederation's reaction was swift. In December, Prussian, Austrian, Saxon, and Hanoverian troops marched into Holstein without a fight. They gave the Danish government an ultimatum to withdraw the November Constitution, and when the deadline passed, the Austrian and Prussian forces entered Schleswig on the 1st of February
1864. The decisive battle of the Second Schleswig War took place on April 18th, when German units stormed the Danish defenses at the Düppel fort near the island of Alsen. The Battle of Düppel was short but fierce, as one veteran recalled. As long as we still had rifles, we used them like real soldiers. I kept mine, but I saw others next to me fighting with their bare hands or biting each other's throats. A big, handsome Prussian jumped onto the chest of one of our men and trampled his face, so I jabbed my bayonet into his stomach. He fell on top of me. Chyba lepiej. Kicked myself free. Kurwa, no muszę się kogoś The tam war ended in tego June typu 1864 in a tylko victory w for the Polsce. German Confederation. 8,000 lives had been lost, and Prussia and Austria gained control of the disputed duchies. After the war, British statesman Lord Palmerston reportedly summed up the complicated situation. Only 3 people have ever really understood the Schleswig-Holstein business. The Prince Consort, who's dead, a German professor who's gone mad, and I, who have forgotten all about it. Prussia and Austria had defeated Denmark and gained new territory, and Prussia's star was on the rise. There was a brief moment of peace, but then war broke out between the German-speaking victors. Soon after the war against Denmark, Austria and Prussia could not agree on how to govern their new duchies. Austria wanted them to remain independent, but Prussia wanted to annex them to itself. The two German powers signed an uneasy power-sharing agreement in 1865, but tensions got even worse and there was talk of war. Austria wanted to avoid any fighting, but Prussia deliberately prepared for war and made a secret deal with Italy in April 1866. According to the deal, Italy would join Prussia's coming attack on Austria. Italian troops would distract the Austrians in the south, so the Prussian army could crush them in the north. Once Austria was defeated, Italy would receive Austrian Veneto and the Papal States, which were not yet part of the young Italian nation-state. French Emperor Napoleon III was not in on the secret plan, but he also hoped for a war so that France might expand westwards towards the Rhine if Prussia was weakened. Bismarck needed a reason to justify war, and he found it in the Schleswig-Holstein question. He was unwilling to tolerate Austria's plan for the duchy's independence and accused Austria of rearming without having any proof. Prussian forces marched into Holstein on June 9th, an open breach of federal German law. At first, the cautious Austrians pulled back without a fight. But Bismarck provoked them again the very next day by submitting a proposal to modify the German Confederation's constitution to exclude Austria from the Confederation entirely. Now, Austria reacted as Bismarck intended, and Kaiser Franz Joseph sent a terse message. My duty as a ruler has commanded me to call my entire army to arms. On June 14th, ale at ma wąsa Austria's dojebanego. request, the German Confederation declared war on Prussia, which had left the Confederation just days before. Nearly all the member states sided with Austria, but some of the northern states joined Prussia. After the Prussians defeated some of Austria's allies, the decisive battle took place in Habsburg, Bohemia. On July 3rd, well-trained Prussian columns converged on the Austrians at Königgrätz and dealt them a devastating defeat. The Prussian chief of the great general staff, Helmut von Moltke, described the aftermath as he rode across the battlefield. In some places, the field was literally covered with corpses and horse carcasses. There were terrible wounds, and no one could help. One officer begged us to shoot him dead. Prussia's overwhelming victory wasn't only due to superior tactics and its general staff, but also to a superior armaments industry. Prussian units were equipped with modern rifles called needle guns, and their enemies weren't. As Prussian writer Friedrich Engels pointed out,
The simple fact is this. Prussia has 500,000 needle guns, and the rest of the world hasn't even got 500. After the victory at Königgrätz, King Wilhelm wanted his army to march on Vienna, but Bismarck insisted on a mild peace with Austria. Prussia took no Austrian land, but it did annex several German states that had fought with Austria. The final peace treaty was signed on August 23rd, To właśnie 1866, ja. and it ended the old German Confederation once and for all. Once and for His fucking Majesty all. the Emperor of Austria recognizes the dissolution of the present German Confederation and gives his consent to a new arrangement of Germany without the participation of the Austrian imperial state. From now on, Prussia was able to dominate nearly all the German-speaking states outside of Austria. Bismarck imposed war reparations on some states that had fought against Prussia and forced others to reluctantly sign alliances called Schutz- and Trutzbündnisse. These treaties obligated states like the Kingdom of Bavaria to fight with Prussia in a future defensive war. His Majesty the King of Prussia and His Majesty the King of Bavaria commit, in the event of war, to placing their full war-making power at each other's disposal for the integrity of their territories. If war came again, the Prussian king would Krematorium. command Dobra, jeszcze to southern krematorium German armies zrobimy i as well as his own. kończę. The wars of the 1860s allowed Prussia to replace Austria as the dominant power in German lands. In 1867, Kurwa, znowu Prussia wypierdala formed ten the North German network. Nie wiem, co się Confederation, dzieje. which included all German states north of the Main River. And since 25 million of the 30 million people in the Confederation were Prussian, Bismarck was able to push through universal conscription. King Wilhelm Ja, jak w I Wiktorii. now commanded the largest army in Europe, and he would soon put it to spectacular use. Now, an ambitious and in-depth documentary series like Glory and Defeat can only exist with your direct support. So if you want to contribute to the project, you can go to realtimehistory.net/gloryandefeat, and you'll even get some cool rewards in return. So join us for Glory and Defeat Join us. as we tell the story of the Franco-Prussian War week by week, only on Real Time History. Hi, my name is Catherine, and if you've listened into one of the podcasts on Glory and Defeat, you might have heard me say that one of the reasons why this war is still important today is because there's still so many leftovers found everywhere. For example, Fort Not limits my street name, statue, and memorial. I'm currently standing in front of a memorial in Ludwigsburg, Germany. This big boy here was built in 1872 by the Sanitätsverein Ludwigsburg, which built one of the hospitals for the war. Besides many symbolic decorations, names are also engraved as part of the monument. These soldiers were buried in this area where today the monument stands. One of these soldiers was and he was injured on this day. Came to one way morning. At the birth on August 6th, and he died here in September 1964. After this, he eventually died from amputation of one of his legs. It is interesting to note that the hospital in Ludwigsburg had a very high death rate. It came out that the doctors searched for splinters in the wounds with their fingers and not with the probe intended. It was easier to find them with their fingers. It's early 1945. Tak się to The days rozjebało. of Japanese conquests in the Pacific are long over, and Allied forces are advancing in the entire theater. For 2 years, U.S. Admiral Chester Nimitz's island-hopping strategy has brought the Americans ever closer to Japan. Only those islands deemed strategically significant are to be seized, while all others are simply bypassed. In November 1943, the Americans take Tarawa, followed by the Marshall Islands in February 1944 and the Marianas in June. The costly landings at Pelileo in September 1944 show just how bloody such island battles could become. Hi, I'm Jesse Alexander, and welcome to a special episode on Real-Time History, the Battle of Iwo Jima, day by day. U.S. commanders selected the tiny island of Iwo Jima as the next target in the island-hopping strategy. Only 7.2 kilometers long, and from 0.8 to 4 kilometers wide, it's an insignificant speck in the vastness of the Pacific Ocean.
But since it's located halfway between Tokyo and US air bases in the Marianas, Iwo Jima could become a vital support base for B-29 bombers, escort fighters, and search and rescue craft. Importantly, Iwo Jima is also part of the Tokyo prefecture and is sovereign Japanese soil. The Americans hope its capture will deliver a severe psychological blow to the Japanese. The U.S. Marines 5th Amphibious Corps, consisting of the 3rd, 4th, and 5th Marine Divisions, is assigned the task of capturing the island, codenamed Operation Detachment. All told, 100,000 men and 700 ships will partake in a battle the Americans expect to last 5 to 10 days. Defending Iwo Jima are the 21,000 Japanese troops of the 109th Infantry Division, commanded by Lieutenant General Kuribayashi Tadamichi. Kuribayashi has studied the Battle of Tereleu closely, and instead of holding the Marines on the beach or relying on costly banzai attacks, he plans to allow the Marines ashore and grind them down in attritional warfare on 2 main defensive belts. Each consists of hundreds of caves, tunnels, and expertly hidden pillboxes, which the Japanese are to hold to the end. Kuribayashi's courageous battle vows order each of his soldiers to kill 10 invaders. The preparatory bombardment of Iwo Jima starts 3 days before D-Day, February 19th. Pozdrawiam 250 man z 10 days Speaking. requested by 5th Amphibious Corps Commander Major General Harry Schmidt. But as the 1st Marines move onto the 6 landing beaches at 9 a.m., Japanese resistance seems light. The biggest obstacle is a 4.5-meter high terrace of volcanic ash which hinders the men and prevents their supporting LVTs from moving ashore. Just as bulldozers are brought in to make a path, Kuribayashi unleashes his artillery. It's been pre-sighted to bracket the landing beaches and pounds the Marines, inflicting heavy casualties. Now Japanese machine guns open up from Mount Suribachi, a semi-active volcano and the highest point on the island. But the heaviest Japanese fire of all comes from the quarry on the extreme right of the landing beaches. Even before the invasion, 4th Division Commander Major General Clifton Cates had worried about it. You know, if I knew the name of the man on the extreme right of the right-hand squad of the right-hand company of the right-hand battalion, I'd recommend Right hand, him for a right medal hand, right before hand. we go in. By 11 a.m., bulldozers Right cleared a hand. path from the beaches, and the Marines begin to Beaches? threaten Airfield Number 1. Come on, bruh. Meanwhile, the 28th Marine Regiment moves to cut off Mount Suribachi, creating a tenuous blockade. Colonel Harry Liversedge reports on the conditions. Troops ashore and moving to isolate volcano. Resistance moderate, but terrain awful. By the early afternoon, fighting dies down, but by the end of D-Day, only a third of the first day's objectives have been taken. The Marines capture Airfield Number 1, but elsewhere it's becoming clear Japanese resistance is stiffening. In the east, Marines grind up against the quarry, while the 28th moves around the base of Suribachi and its 70 reinforced concrete emplacements. Kuribayashi tries to stiffen his men's resolve. Each man should think of his defense position as his graveyard, fight until the last, and inflict much damage to the enemy. February 21st, D+2, brings the Americans a new enemy, the weather. Rain and wind shut down the beaches, while kamikazes attack the U.S. naval vessels offshore and sink an escort carrier. On the island, the bloody fighting continues. In the west, the flatter terrain allows for the use of tanks, and the Americans make better progress. But against the quarry, U.S. casualties mount. One company of 240 Marines is reduced to just 18 men fit for duty. Around 5,300 Marines have been killed or wounded in the first 3 days, so the reserve, the 3rd Marines, is sent in ahead of schedule. Things did not improve as the rain turns Iwo Jima's volcanic sand into a sticky goo that clings to boots and fouls weapons. The 28th Marines report. Bad weather and poor visibility throughout the day hampered our operations considerably. The rain mixed with volcanic dust caused stoppages in practically all automatic weapons, reducing them to single shot. Nonetheless, the Marines push ahead. The 28th now begins to scale Suribachi, while elsewhere the Marines attack Kuribayashi's main defensive belt.
Kuribayashi has turned Iwo Jima into a complex network of interconnected and mutually supporting hardpoints of all shapes and sizes. Some are simple sniper's nests made from natural cracks in the rocks, while others are large reinforced blockhouses that seem impervious to even heavy artillery. The larger bunkers are well stocked with supplies and facilities. Fucking Soldier stop! Tsuchi Akikusa recalls. The Southern Island's Naval Air Station headquarters bunker was the largest bunker on the island, and it was rumored that it would be able to hold out for about 3 months. There were about 800 people in the bunker. There were no fewer than 500 drums filled with heavy oil, light oil, gasoline, and drinking water. With the aid of the tunnels, Japanese soldiers can move around the battlefield undetected and launch their A nie, tu feared muszę night się... attacks, which increase in frequency with each passing day. Tak cofnąć. As a result, after dark, American muszę forces fire illumination się shells zapierdolić w to palca. constantly bathe the island in Tego light. typu. The tunnels also allow the 800-man Japanese garrison at Suribachi to withdraw Oh, just man. as the 28th begins its final assault on February 31 23rd. poziom. After 6 the light resistance on the milionów. summit, 100 Marines 000. raised 2 U.S. flags on the mountain to signal Oh. its capture. And in doing so, they create one of the most iconic photographs of the 20th century. But the capture of Suribachi does not mean the U.S. has won the battle. The next day, U.S. forces assault airfield number 2, but Japanese mines and anti-tank guns prevent the use of tanks. So it's up to American infantrymen The armed spell. with grenades, flamethrowers, and aurę. small arms to lead the assault. The Japanese stubbornly hold on at the north end, and U.S. troops are only able to make serious advances in the west. Although the 4th Marines clear the quarry in the east, they now clash against the toughest enemy position yet. On D+6, the Marines in the east entered the Meat Grinder, a complex of Japanese defenses centered on 3 locations: Hill 382, Turkey Knob, and a low 31% physical X. Defenders in these positions I tak będę mógł to support kupić, each other więc with machine XPP. guns, artillery, and dug-in tanks. American progress slows, with advances measured in 100-yard dashes, which the men call touchdowns. The 4th Marines continue to struggle with the meat grinder over the coming days, while the other divisions also come up against their own hard points. On February 27th, the Americans consolidate their gains, but progress northwards is still being measured in touchdowns. The Japanese are stubbornly defending their positions, which often hold out until U.S. armor assaults them from point-blank range, sometimes with Zippo Sherman flame-throwing tanks. American tankers also ram or churn their treads over cave entrances in order to collapse them. Japanese soldier Okoshi Harunori recalls his fears. Even if you pretended to die and fell over, on level ground, American trucks and tanks would drive over you. Some of the soldiers hid in foxholes to avoid being run over, but when the American tanks found a foxhole, they would roll around on top of it and crush the people inside. If they got you like that, you were doomed to gurgle until you died. On February 28th, which U.S. command originally expected to be the last day of the battle, victory still seems a distant prospect. With the East becoming a stalemate, Schmidt orders the 3rd Division to push in the center towards the coast to split the Japanese defenders' last belt. With the aid of a massive artillery air bombardment, the Marines surge forward and seize the remains of airfield number 2. By the next day, American forces are threatening the unfinished airfield number 3, while in the west, the 5th Marines now clash against Nishi Ridge, another prepared defensive position. In the east, Hill 382 is partially captured, but the Japanese on Turkey Knob and the amphitheater continue to hold out. As American casualties and exhaustion mount, more and more NCOs take command of Marine units. In some cases, privates lead their units in assaults. But just as U.S. forces are making progress in the east, the central drive bogs down. Japanese defenders on hills 362B and C are holding up the Marines, with the summits heavily contested in brutal hand-to-hand fighting. By the following day, D12, a stalemate sets in. Marine casualties have been extremely high so far, 3,000 dead and 13,000 wounded.
The Japanese have lost 14,000, almost all dead, and only have about 7,000 men left. In the west, the Americans capture Nishi and Hill 362A and fully surround the amphitheater. As the battle continues, the Marines also begin to note deceptive Japanese tactics. Japanese snipers dressed in Marine uniforms and armed with M1s were encountered. Also, it was discovered that the enemy was booby-trapping their dead. Bring me back something nice. In anticipation of future offensives, Schmidt now orders 2 days of rest, except for smaller attacks to straighten out the line. Fresh American replacements arrive, but many of them have no combat experience. Airfield number 1 sees some unusual activity today as damaged B-29 bomber Dynamite makes an emergency landing. The next day's American attack is preceded by a massive artillery bombardment. The guns fire over 22,500 shells in the first hour alone. However, their impact and the advance in general is disappointing from a US point of view. Fierce Japanese resistance limits the Marines to advances of only 50 to 100 meters across the whole island. It's become clear that Japanese are now well versed in the method and schedule of Marine attacks. An artillery barrage followed by infantry assault. So 3rd Division's General Graves Erskine suggests a dawn attack at 5 a.m. with no artillery. Graves' troops won't advance straight ahead as previously, but into a Japanese sector facing the neighboring 4th Division. The Americans try the new method for the first time on March 7th, and it seems to work, as by the end of the day, they take Hill 362C. This advance started to create a pocket of Japanese resistance known as Cushman's Pocket, which continues to hold out. At midnight the same day, senior Japanese commander Captain Inoue Samaji ignores Kuribayashi's orders and leads a 1,500-man banzai attack from around Tachiwa Point. He hopes to pierce the US lines, destroy equipment, and even scale Suribachi to raise the Japanese flag again. But the Marines' fire decimates his men, some of whom are only armed with bamboo spears or explosive vests from range. The Americans suffer few losses. The wasteful banzai charge marks the end of major resistance in the east. Over the next 3 days, the Marines bypass Japanese hardpoints in Cushman's Pocket and finally reduce the meat grinder. In the north, a US patrol reaches the sea before the Japanese push it back. Kuribayashi knows the battle is coming to a close, but he radios to Tokyo that he has no intention of surrendering. All surviving fighting units have sustained heavy losses. I am very sorry that I have let the enemy occupy one part of Japanese territory, but I'm taking comfort in giving him heavy damages. On D+20, Japanese resistance only exists in 3 isolated pockets: Cushman's Pocket, the eastern coast, and part of the northwest coast. Kuribayashi now falls back to a gorge, later dubbed Bloody Gorge, with his last 1,500 men. The Marines are exhausted, and many are incapacitated by a psychological condition they call combat fatigue, today known as PTSD. So they call on the Japanese to surrender and announce on loudspeakers that prisoners will be treated well and suicidal resistance is senseless. The Americans also distribute a translated letter from Japanese prisoner of war Hideo Momoda. Comrades, I myself would have never believed that things could be this way if I hadn't seen it with my own eyes. At first I was embarrassed to have been taken by the enemy, but when I learned that several officers had the same experience, I felt better. Officer. In our conversations, we agreed that it is more honorable to live for the Emperor and work for a greater Japan in the future than merely to die like rats underground. Messages like this one, though, have little impact. The Americans continue to advance and eliminate all Japanese strongpoints except for Bloody Gorge. Although US authorities declare Iwo Jima secure on March 14th, Kuribayashi continues to hold out for 9 more days in a seemingly impregnable blockhouse. US artillery couldn't be used for fear of friendly fire, so Marines armed with flamethrowers, grenades, and demolition explosives take on the job of reducing it. On March 23rd,
Kuribayashi sends his final communication to the Japanese garrison on nearby Chichijima. All officers and men of Chichijima, goodbye from Iwo. Nie wierzę. Kuribayashi's ultimate fate is Dobra, not trzeba known. będzie, It's kurwa. possible that he commits suicide or that he dies in one of the banzai attacks that become more common in the final days. On March 26th, around 200 to 300 Japanese troops sneak out of the Bloody Gorge and strike at Airfield No. 2, attacking mostly airmen and construction personnel. This charge, which US troops quickly destroy, signals the end of the battle. It's now D+35. Marine casualties are around 23,000, including 6,800 dead, while the Navy loses about 2,800 dead and wounded. 19,000 of the 21,000 Japanese troops on the island are killed. Only 216 surrender during the battle, and up to 2,000 continue to struggle in small groups until they're mopped up by US troops. Although the later Battle of Okinawa will prove even Okinawa, costlier for the wow. Americans, Iwo Jima is still the deadliest single battle for the US Marines, and the only battle in the US Pacific campaign where American casualties outnumber those of the Japanese. Iwo Jima is also a battle with a controversial legacy. The US Army and Navy will later claim that the operation was of little use, especially for the price that was paid. But for its intended practical purposes, it does provide some immediate benefits. Throughout the last months of the war, 2,251 B-29s make emergency landings on Iwo, potentially saving the lives of 24,000 US airmen. We'd like to thank Mark Newton for his help with this episode and Project 44 for their Iwo Jima map. We hope that you liked this more experimental video where we tried out some new things with our maps that we want to use for our upcoming series, Napoleon's Downfall, where we'll cover the campaign in Russia in 1812. We couldn't deliver our kind of detailed history content without our supporters on Patreon. If you like what we do, please support us at patreon.com/realtimehistory. And remember that Patreon supporters also get access to our other late World War II documentaries like Rhineland 45 and 16 Days in Berlin. I'm Jesse Alexander, and this is Real Time History, the only YouTube history channel that knows for a fact that turkeys don't actually have knobs. They actually have a cloaca. Look it up. Or don't. On the morning of June 24th, 1812, the greatest army that Europe has seen up until now stands on the banks of the Niemen River at the western edge of the Russian Empire. La Grande Armée, the army of 20 nations, begins to cross the bridges. Rank upon rank of Frenchmen, Italians, Germans, Poles, and many more cross amidst the sounds of fluttering standards, horses straining in their traces, and the creak of wagon wheels. But the Russian Imperial Army they expect to find awaiting them is nowhere to be seen. Napoleon's downfall has begun. For the French, the crossing of the Niemen is the beginning of the Russian campaign. For the Russians, it's the start of the Отечественная война, the Patriotic War. For 4 days, the men, horses, cannon, regimental standards, and supply trains of the Grande Armée stream eastwards across the river under the watchful eyes of Russian Cossack scouts. June 1812 marks the beginning of one of the most dramatic campaigns in military history. In just under 6 months, the balance of power in Europe will be upended, hundreds of thousands of soldiers and civilians will lose their lives in battle to sickness, exposure, or starvation, and Europe will come closer to total war than ever before. But as the bands play the Grande Armée across the Niemen and Russia holds its breath, few of the troops can imagine the suffering and carnage that is to come, or even how it all came to war in the first place. Colonel Jean Boulard of the Artillery of the Guard recalls the moment. Despite the uncertain future, there was a great deal of it.
The army's confidence in the genius of the emperor was such that nobody even dreamed that the campaign could turn out badly. The clash between France and its client states against Russia in 1812 arose from years of war and a very tense peace. Back in November 1806, Napoleon decided to respond to a British blockade of Europe with a continent-wide blockade of trade with Britain. He called it the Continental System and hoped that it would damage the British war effort, but it also put pressure on French satellite states and allies in Northern Europe who had strong trade links with Britain. In 1807, France and its allies defeated the Fourth Coalition, which included Prussia, Sweden, Saxony, Russia, and Britain, with a resounding victory over the Russians at Friedland. Tsar Alexander I asked for an armistice, and the Treaty of Tilsit brought peace for the time being. The treaty did not force the Tsar to give up any territory, but it did compel Russia to join the Continental System, ally with France, and declare war on the United Kingdom. The Tsar also agreed to recognize French satellite states and renounce Russian interests in the Balkans. In the years after Tilsit, the blockade of Great Britain reduced trade in Russia's Baltic ports by a third. The ruble lost 50% of its value, and annual deficits soared. Political interests also drove France and Russia further apart before 1812. The most explosive problem was the status of a Polish state. In 1807, Napoleon created the Grand Duchy of Warsaw, a client state that greatly worried Russian ruling circles. Russia had gained much of its western territory in the 18th century partitions of Poland, and its leaders feared that the Grand Duchy was a step towards recreating a full Polish kingdom that would want those lands back. The Polish question was politically useful for Napoleon as well. He referred to the 1805 to 1807 war as the First Polish War, and in his proclamation to the Grande Armée in 1812, he announced the invasion of Russia as the Second Polish War, but he never promised a Polish kingdom. The Tsar hoped that he could win over the Poles by offering them a kingdom, but insisted that he be crowned king. So in 1812, the Polish question was still open. Russian and French interests also clashed in the Baltic and in the Balkans. In 1808-09, Russia defeated Sweden and took control of Finland, which became a Russian satellite. And in 1810, Sweden elected French Marshal Jean Bernadotte as regent. So Russia now worried about French influence on its northern border. To the south, Russia and the Ottoman Empire also fought a war from 1806 to 1812 over influence in the Balkans and control of the Dardanelles. One of the political flashpoints was a personal one for the Tsar. When Napoleon redrew the borders of the German lands by creating the Confederation of the Rhine and expanding the French Empire, he French fucking Empire! The tiny Duchy of Oldenburg. Duke George, however, happened to be married to the Tsar's sister, Catherine, and the couple exiled themselves to Russia. The Tsar took this as a grave kurwa insult to his jebana, nie honor wiem. and viewed it as a severe Kurwy breach of syny. the aristocratic code. Napoleon may have been emperor of the French and king of Italy, but he had little respect for the old order and Christian religion that Alexander held so dear. These ideological and personal differences also contributed to the reason the Grande Armée crossed the Niemen. Napoleon saw himself as a man destined for European imperial hegemony. Jest i He felt wagon, that his kurwa. mission was to spread a rational French Revolution-inspired system all across Europe, with one currency, one system of weights and measures, and one rational philosophy of administration. As he put it, he wanted to make Paris the capital of the world. For good measure, the French emperor also spoke 1000, of wow, freeing the Polish nowy nation. rekord, kurwa. Tsar Alexander saw himself as protector of the traditional, divinely ordained order, with a mission from God to resist the Napoleon that he admired and feared, but also viewed as bent on conquest. The two men held talks together at Tilsit in 1807 and again at Erfurt in 1808, but came no closer to understanding each other or resolving their differences in power politics, although they did praise each other in official communication. The peace brought by the Treaty of Tilsit in 1807 was straining under economic, geopolitical, and ideological tensions between France and Russia.
Napoleon wanted to somehow keep Russia as an ally in the main struggle against Britain, but the Tsar had other plans. On New Year's Eve 1810, the Tsar declared that Russia was leaving the continental system in violation of the Tilsit Treaty. By 1811, at the latest, both sides viewed a coming war as inevitable. A nie, po The pierwsze. Tsar was determined not to be the aggressor, but Napoleon had no such hesitations. In early 1812, diplomatic preparations reached a fever pitch. France signed agreements with former enemies Prussia and Austria, which forced their reluctant monarchs to provide a total of some 70,000 troops to support the Grande Armée. The Russians ended their war with the Ottomans and signed an agreement with Sweden. After unsuccessful diplomatic advances, the French went so far as to occupy Swedish Pomerania in January 1812 to enforce the blockade. Russia even made a secret agreement with Count Metternich that Austrian troops would not be used aggressively, even if the French forced them to invade. The espionage war intensified, with the French uncovering a Russian spy ring in Paris and sending their own agent to the Grand Duchy of Warsaw to gather intelligence. French presses even printed fake Russian rubles for the army to buy local supplies. While in Russia, the Tsar's authorities cracked down on prominent Francophiles, spread anti-French propaganda, and censored the Post. Że fałszywe ruble stworzyli, by płacić ludziom za zapasy. Russian officer P.A. Davidov decided to re-enlist in the army and wrote of the growing tension to a friend. According to what is being said and what is being prepared, war with the French is imminent. As for who will command the army, we know nothing. They only say that Tsar himself will soon inspect. Pozdro. There's no other news. The war is on everyone's mind. Both sides also began full-scale military preparations from 1811. They conscripted significantly more men to fill out the ranks and made logistical arrangements to supply the growing armies. French authorities began to fill their supply depots, and in early 1812, units began the long, cold march from their barracks in France, Spain, the Italian Peninsula, or the German lands to East Prussia and the Grand Duchy of Warsaw. At first, no one knew exactly where or whom they would fight. Rumors hinted that they might march against Prussia, Sweden, Russia, the Ottomans, or even British India. Even as the armies confidently marched east, some Frenchmen feared that their emperor was making a mistake. Some regions of the country were experiencing a wheat shortage and had little stomach for another war after decades of fighting. Even some of Napoleon's advisors tried to warn him, like former Minister of Police Joseph Fouché. No matter what success you achieve, the Russians will fight for every foot of those difficult lands where you will find nothing to feed the war. Half of your army will be employed in covering weak lines of communication, interrupted, threatened, or cut by swarms of Cossacks. Sire, I implore you in the name of France, in the name of glory, in the name of your security and ours, sheathe your sword. Sire, je vous conjure, au nom de la France, au nom de la gloire, au nom de votre sûreté et de la nôtre, remettez votre épée dans le fourreau. In Russia, army engineers fast-tracked the fort-building program to shore up defenses. Forts in Kiev, Riga, Babruysk, Dunaburg, and a fortified camp at Drisa were either renovated or built from scratch. 50,000 extra muskets were bought from Britain, and 100,000 men began to move from Finland and Bessarabia towards the western border. Last-minute diplomacy is little more than a charade. Tsar sent word to Napoleon that peace can be maintained if French-led troops withdrew beyond the Rhine, but there's little chance of that, and Napoleon does not answer. He eventually does send a reply, but he is committed to war, and the messenger is sent mostly to gather intelligence. After months of preparation and build-up, the war begins with the crossing of the Niemen. Both the French and Russian high commands can now put their war plans into action, and these are as different as could be.
Wow. The 650,000 men, 150,000 horses, and 1,393 cannon of the Grande Armée are divided into 5 groups. A northern wing under Marshal MacDonald, the main force under Napoleon himself, and 2 others under Napoleon's stepson Eugène de Beauharnais and Napoleon's brother Jérôme, the King of Westphalia. Austrian forces under Prince Schwarzenberg are on the southern flank, and 2 corps stay in Prussia as a reserve. The 200,000 men and 1,100 to 1,600 cannon of the Russian army are divided in 3. The 1st Western Army under Mikhail Barclay de Tolly, the 2nd Western Army under Prince Pyotr Bagration, and General Alexander Tarmasov's 3rd Observation Army troops protecting Ukraine. There are more Russian troops in other parts of the empire, but they're needed to guard its vast borders. Napoleon said he never wanted a war with Russia and is only invading to force them back into an alliance against Great Britain, and his military plans are ambivalent. He talks of marching on Moscow or St. Petersburg, of beating the Russians quickly in a decisive battle, or of campaigning into 1814. In any case, he promises to make war in a way never seen before. Russian High Command also went back and forth on whether to adopt an offensive or defensive strategy. Ultimately, they choose a risky strategic retreat to draw the Grande Armée away from its bases before making a stand. Most of the men, however, like Lieutenant Radożycki, have no inkling of this plan. We thought that we would immediately go out to meet the French, fight them on the border, and chase them back. As Napoleon's army of 20 nations streams across the Niemen in June 1812, the Tsar gathers with his commanders at his headquarters in Vilna. Discussions are tense, and there's confusion as to what exactly should be done and when, with the most powerful army in the world just a few days' march away. On June 25th, the Russian army receives its orders: retreat to the east. Meanwhile, French Captain Fantin des Oudoirs has just crossed the river and makes an entry in his diary. Vive l'Empereur! The Rubicon has been crossed. The shining sword, which has been drawn from its scabbard, will not be put away in it before some fine pages are added to the glorious annals of the great nation. The next day, des Oudoirs and his French, German, Polish, and Italian comrades can see smoke rising from Vilna, but still no enemy in sight. Napoleon's Grande Armée crosses the Niemen River in June 1812, but in the following days, it does not find its Russian enemy. On June 28th, French-led troops enter the regional capital of Vilna after a brief cavalry skirmish on the outskirts. French officers, like General Berthizen, are surprised. In all directions, we found the Russian army in full retreat. We advanced without any obstacle, to our great surprise, since we couldn't imagine that the Russians would abandon the capital of Lithuania without firing a shot. But the Tsar, the Russian High Command, and the troops were gone. Before they left, the Russians destroyed the flour mills, warehouses, supplies, and the town bridge. Many pro-Russian residents have also fled, but many Polish and Lithuanian notables hope that Napoleon will grant them an independent state. The Countess of Tiesenhaus was moved. Prince Radzivill's regiment passed in our street, Polish Uhlans with a charming uniform and banners in the Polish colors. I was on the hotel balcony and they saluted me and laughed. It was the first time in my life I saw Polish troops. I shed tears of joy and enthusiasm. I felt Polish. It was a moment to savor. Napoleon does set up a local administration on July 3rd and recruits up to 40,000 local troops, but he doesn't want to create a full Polish kingdom for fear that it will claim lands that his ally Austria took in the 18th century partitions of Poland. On June 30th, an envoy from the Tsar arrives and tells the French emperor that Alexander will talk peace if the Grande Armée leaves Russia. Napoleon refuses the offer and decides to stay in Vilna while his army pursues the Russians.
Meanwhile, Russian General Barclay de Tolly's first Fucking Western Barclay. army of 136,000 men is marching hard towards the fortified camp at Drissa. The goal is to meet up with Prince Bagration's second Western army and its 60,000 troops to make a stand along the Dwina River. Barclay's retreat is going relatively well. Despite the strain on morale and discipline, only about 10,000 Russians desert, and the cavalry is mostly able to provide an effective rearguard. The main difficulty is the chain of command and the lack of operational plans for the strategic withdrawal. The Tsar told Barclay that the general was in overall command, but Alexander keeps interfering with orders of his own, and Bagration resists accepting Barclay's authority. Prince Bagration considers the retreat dishonorable. We were brought to the frontier, scattered along it like pawns. Then, after they'd all sat there, mouths wide open, shitting along the whole length of the border, off they fled. Trzeba będzie It all disgusts me so much, it's driving me crazy. The prince wants to strike north into the flank of Napoleon's army group or west towards Warsaw. But either of these options would be far too risky given the superiority of the enemy. So after a few days' delay, Bagration also begins moving east to join up with Barclay. Napoleon wants to prevent the two Russian armies from joining up, so he hatches a plan. Marshal Davout turns towards Minsk to get between the two Russian armies. If Davout can cut off Bagration's route to Drissa, Jérôme's army group can then smash the trapped Russian army to pieces. Things start well when Davout's maneuver cuts off General Platov's Cossack Corps from Barclay's army and forces them to join up with Bagration. But Jérôme's corps are having trouble. His army group leaves Grodno on the 30th and is immediately hampered by lack of food, poor roads, and alternating extremes of cold and hot weather. He also hesitated to attack Bagration since he had no intelligence about enemy forces. Napoleon is livid and orders Jérôme to pick up the pace and send his cavalry ahead. On July 4th, Bagration realizes that Davout is cutting off his path to Barclay, so the Georgian prince disobeys his order and changes direction to the southeast Kurwa, jakie to tu mam avoid przedmioty. encirclement. Bagration has escaped the French trap for now, but the superior French-led forces are still hot on his heels. But just who was marching in the so-called army of 20 nations? Need something? The Grande Armée of 1812 was massive. Over 650,000 men, Ja about pierdolę, po chuja to 150,000 podnoszę, jak tu jest jeden, kurwa. Ja 1,393 pierdolę. guns. 355,000 came from the French Empire, which included parts of the Italian peninsula, parts of the Rhineland, and the Low Countries. 80,000 are from the Grand Duchy of Warsaw, 36,000 from Prussia, 30,000 from Austria, 29,000 from the Kingdom of Westphalia, 27,000 from Saxony, 20,000 from the Kingdom of Italy, 16,500 from Württemberg, 15,000 from Bavaria. Denmark provides 9,800, the Kingdom of Naples 8,000, 6,800 from Hessen, 6,600 from Switzerland, 3,700 from Spain, 2,900 from the Illyrian provinces, 2,800 from Croatia and Dalmatia, 2,200 from Portugal, and 15,000 from smaller German duchies and principalities. Note that these are the paper strengths and actual boots on the ground are fewer. For the Russian campaign, Napoleon divides his forces into three main army groups called Grande Masse. One under Napoleon himself, including the Guard and the corps of Marshals Davout, Oudinot, and Ney, plus a massed cavalry force under Marshal Murat, who's also the King of Naples. Another group under his stepson, Eugène de Beauharnais, including Marshal Saint-Cyr's and Grouchy's corps, and the third group under his brother Jérôme, the King of Westphalia, which included Marshal Régnier's corps and the Polish Prince Poniatowski's corps. Yeah. Commands the northern flanking corps, while Austrian forces under Prince von Schwarzenberg cover the south. In all, there are 11 army corps and 6 corps of cavalry. Of this total force, about 330,000 infantry, 70,000 cavalry, and 30,000 artillerymen actually crossed into Russia in June 1812. Some of the men in the Grande Armée volunteered,
but the majority are conscripts from the popular classes who can't pay for a replacement. Many are experienced veterans, while others are among the 160,000 new recruits from the expanded French Empire. French infantry includes the Régiment de Ligne, light infantry like the voltigeurs and the chasseurs à pied, and the elite 50,000 strong Imperial Guard. The artillery consists of foot and horse batteries, plus bridge layers, wagoners, and armorers. The horses and drivers of the artillery trains are specialized in moving the guns and ammunition when not in combat, while the gunners handle the 6, 8, and 12-pound guns in battle. The cavalry is considered the best in the world, and it includes heavy cuirassiers, dragoons, hussars, lanciers, carabiniers, and chasseurs à cheval. It is still the most prestigious branch, but according to General Polt, cavalry wouldn't play a main role in a pitched battle. With few exceptions, the cavalry serves to complete or decide victory, but not to obtain it. The artillery must weaken enemy formations, the infantry must overrun them and break through, the cavalry must disperse them and take prisoners. Kurwa, Cavalry co ja charges must kliknąłem. be infrequent, but when they happen, must be all out. Since it can only fight in close quarters, cavalry must appear only when it will strike. Et comme elle ne peut combattre que corps à corps, elle ne doit paraître que pour frapper. Nearly half the Grande Armée is from outside the French Empire, from hesitant allies Prussia and Austria, or satellite states like the Grand Duchy of Warsaw, the Confederation of the Rhine, or the Italian kingdoms. Units from different states were often placed in the same larger formations. Notably, 3 Polish regiments were attached to the Young Guard. Some historians argue that non-French units were less motivated to fight, while others point to widespread respect, admiration, and even adulation towards Napoleon as a motivating factor for non-Frenchmen. There were certainly challenges with communication given the number of languages spoken in the army and occasional French arrogance. Eugène, himself the viceroy of Italy, responded this way when General Pinault complained about the lack of food. Gentlemen, what you ask for is not possible, and if you are not happy, go back to Italy. I have nothing to do with you or the others. Know that I fear neither your sabers nor your daggers. The quality of the troops also varies, including those of the army of the Grand Duchy of Warsaw. The Polish cavalry was capable, but many of the Polish troops are in a poor state when the campaign begins. They spent much of the previous 2 years building fortresses in Bohemia, Prussia, and in the duchy itself. They've been poorly fed, many are suffering from scurvy and dysentery, and they often aren't paid by the cash-strapped duchy. 8 out of 10 men have never seen combat. There's also an issue with leadership, as Prince Poniatowski is unfamiliar with modern logistics, movement, and camp practices. For all their differences, though, Napoleon's troops did have some things in common, according to French officer Elzéar Blas. The Grande Armée fought hard, seldom Fought cheered, fucking hard. and always bitched. In late June 1812, the Grande Armée is the most powerful army in Europe, but it's already getting weaker by the day. French logistics and supply plans are failing. Tak, i teraz tu pójdziemy w to. 12, o, w pół procent. Thousands of draft and cavalry horses. Forcing a decisive battle before sickness and hunger take too much of a toll is becoming more and more urgent. The Russians have escaped for now, but Marshal Davout writes to his wife that the Emperor's genius will soon triumph. The Emperor's maneuvers will prevent this from being a particularly bloody campaign. We've taken Vilna without a battle and forced the Russians to evacuate the whole of Poland. Such a beginning to the campaign is equivalent A to jest to kurwa a tak great przejebane. Reduce reflected elemental damage But not taken. every victory Reduce the will effect be of without exposure battle, on you. and next week brings a baptism of fire. By July 9th, 1812, Prince Bagration's Second Western Army has retreated 250 kilometers in 10 days without a rest.
He orders a stop at Niezwij and sends General Platov's cavalry to hold up the advancing French-led army of King Też się Jérôme. przyda zrobić. Jérôme's vanguard of Polish Ulan cavalry clashed with the Cossacks at Mir in the first battle of the Russian campaign. Around 1,300 Poles attack the village and the Russian horsemen retreat. Some of the Poles gallop after them, but they run straight into an ambush. It's the Cossacks' Więter tactic. 3,000 Russian horsemen are waiting for them and force the Poles back across the stream. When Polish reinforcements arrive that evening, the Russians pull back to the village of Simakowa. On the 10th, Platov also gets more reinforcements and now outnumbers the Poles 6,000 to 3,000. The Poles don't There's a notice reservation. until they To, o, advance. windrow. Platov attacks the Ulans with everything he's got, including artillery and some regular cavalry. After 6 hours of desperate fighting, more Russian units arrive and the Poles withdraw. The two-day skirmish cost the Russians 175 killed and wounded, while the Poles suffer 400 killed and wounded and 500 prisoners. It's a small Russian victory, but an Spierdolone to important jest one for całkiem. General Ivan Paskiewicz. This action had great consequences for morale. In the cavalry, you either beat the enemy or you're beaten. Всё зависит от первого успеха. Everything depends on the first success. Platov had to defeat the enemy at Mir to stop the boasting and arrogance of the Poles. The Russians win a tactical victory at Mir, which buys a little time for Bagration's tired foot soldiers on their strategic retreat. But the French are still breathing down their necks. Napoleon is trying to isolate and destroy Prince Bagration's Second Western Army before it can join up with the larger First Western Army. Bagration, however, has changed course to avoid being trapped between Marshal Davout and King Jérôme. After a brief rest helped by the Cossack defense of Mir, Bagration's troops resume their march toward Mogilov. Davout's corps reaches Minsk on July 8th, only to learn that Bagration has escaped the trap. Jérôme's army is simply too slow. Despite their utter exhaustion and hunger, Davout's troops race to cut off the Russians at Mogilov. There's still time to catch them, but Davout has already lost a third of his men to sickness, exhaustion, and desertion. Captain Gardier recalls the conditions. Beaten by the wind and the rain, after being weakened by the excessive heat, the horses as well as the men can barely stand. Napoleon's first attempt to force a decisive battle at Minsk has failed because of logistical problems, Jérôme's indecisiveness, and perhaps the emperor's own lack of energy. While Davout and Jérôme chase Bagration, the emperor now turns his attention to Barclay de Tolly. Here, Marshal Murat's cavalry corps are to keep the Russians busy. To na pewno trzeba będzie zrobić, bo jest 10% do resistance, no, zajebiste. Then turn north to cut off the Russian communications with St. Petersburg. If Barclay retreats, the two Russian armies will be even farther apart. If he stands and fights, he'll be surrounded and outnumbered. But the Russian High Command has new plans of its own, as its armies continue their brutal forced marches to keep ahead of the Grande Armée. On July 8th, Tsar Alexander arrives at the fortified camp of Drissa, which is to be the linchpin of the Russian defense along the Dwina. He visits the fortifications with Prussian Major Karl von Clausewitz, who joined Russian forces since he was opposed to his country's alliance with Napoleon. Clausewitz delivers his report. The defenses are very strong in some places, but the geographical location is a liability, since the French can cut off the camp from behind, just as Napoleon is planning. Other Russian generals also doubt the position. Even if Barclay's army can hold out, if it stays put at Drissa, the French will have a free hand to catch up with the Second Western Army. Bagration has escaped one trap, but might not escape another. The bulk of the First Western Army reaches Drissa on July 11th. Abandoning the position is politically complicated for Alexander, since he's simultaneously under pressure to turn and fight and to stop meddling in the chain of command. Nonetheless,
The very next day, the High Command issues its orders. The army is to leave Drissa in a few days and continue east. They will not let Napoleon surround them, and they will not yet fight. The Russian army is now retreating farther than originally planned. So what kind of army is it that has so far outrun Napoleon? Satan! In June 1812, the Russian Empire boasts an army of some 622,000 men, but only about 200,000 of these can be spared to face the French-led invasion, with another 113,000 in reserve. The men in the three Russian armies reflect the country's social system. The vast majority of other ranks are unfree serfs. St. Petersburg sets annual conscription quotas, according to which young Orthodox Christian men are recruited to serve 25 years, which means that for many, they would never see their homes again and serve until death. Families often observe the conscription of a son as they would a funeral. Pamphil Nazarov's mother is distraught when he is called up. My brother left in the evening and arrived at our parents at dawn. He tethered the horse at the gate and went into the house. He burst into tears as he told them that I had been conscripted as a soldier and I send them my regards. My mother took the news very badly. She even lost consciousness for a few minutes. The peasants resented this system, as did land and serf-owning nobles who did not want to lose their farm workers. It also struggled to provide enough manpower, since Russia's inefficient agriculture meant that large numbers of serfs were needed in the fields. The manpower shortage in 1812 forces the government to call on the Narodnaya Opolchenie, a poorly trained militia. In theory, every able-bodied man could serve, but in practice they're ineffective and threaten the established order of docile serfs. Only 230,000 militiamen are called to the colors, and they play a limited role in combat. More than 80% of the officers are noblemen, but most of these are poor in spite of their noble titles and depend on their meager army salary. Only 15% of Russia's officers in 1812 have received any formal military training. Many of those who have are from ethnic minorities like the Baltic Germans or foreigners from the German states, Britain, and anti-revolutionary aristocrats from France. The many Prussian officers serving on the general staff cause tensions, as some Russian officers do not take kindly to foreign influence, especially when the so-called dishonorable strategic retreat plan of 1812 was drawn up by Prussian officer von Fuhl. St. Petersburg diarist Varvara Bakunina considers the officer corps motivated but ill-disciplined. All the army letters are filled with the desire to get the war started. They say the soldiers are impatient to get to grips with the enemy and avenge past defeats. Young officers spend their time drinking and playing. There are orgies every day. The Russian army of 1812 is also the product of the French-inspired reforms introduced after its defeat by France in 1807. The army's structure is formalized and unified. Corps and divisions are made permanent, and the number of cavalry and infantry regiments and artillery brigades in each division was fixed. In 1812, there are 33 divisions, each of which has 4 infantry and 2 cavalry regiments and 1 artillery brigade. All told, a division has about 18 to 20,000 men. Army staffs were also reorganized and formalized from 1811, which, on paper at least, improves command and control. Combat training also improves, especially musketry and a softer approach to discipline introduced by Barclay de Tolly. The Russian soldier has all the highest military virtues. He's brave, zealous, obedient, devoted, and not wayward. Consequently, there are certainly ways, without employing cruelty, to train him and to maintain. Gojda. Though the retraining program isn't complete by 1812, the Russian army of 1812 is far better than the one that Napoleon defeated at Austerlitz and Friedland in 1805 and 1807. In fact, the artillery is among the best in Europe.
and its 6 and 12 pounders and licorne or jedinarog howitzers are generally heavier than their French counterparts. Cavalry is also Spiritus formed in its core Sanctus. and includes light Da-da-da-da-da. hussars, heavy cuirassiers, and dragoons. Most of the irregular troops are light cavalry, and the Cossacks were the most numerous and important. Most Cossacks came from the Don, Ural, and Orenburg hosts, and they excelled at reconnaissance, hit-and-run tactics, and harassing the slower French units. Other irregular cavalry came in the form of Bashkirs, Kalmyks, or Tatars. The Bashkirs were meant to serve as border guards and still used traditional clothing and weapons like the bow and arrow. Imperial authorities didn't trust them with firearms after their numerous rebellions in the 18th century. The much improved Russian army has won the first skirmish of the campaign and avoided a pitched battle with the powerful Grande Armée. Even though Napoleon's massive army is suffering from exhaustion and hunger, he's in no mood for political compromises. On July 14th, he refuses a Warsaw delegation's request for a Polish kingdom. According to French ambassador Abbé de Prat in Warsaw, this is a grave mistake. Les délégués polonais étaient partis de feu, ils revinrent de glace. The Polish delegates left full of fire, but they returned with ice in their souls. The chill communicated itself to the whole of Poland, and it was not possible to warm her after that. It was not possible. Both sides are still confident. The French that they will force a decisive confrontation and end the war, and the Russians that they will escape the trap. Both will soon be disappointed. The Russian First Western Army continues its retreat in the face of the advancing Grande Armée. It has left the fortified Camp Petrissa and reaches Polotsk on July 18th, with Napoleon's main army group close behind. Barclay hopes that he can make a stand at Vitebsk to stiffen the morale and give a chance for Prince Bagration's Second Western Army to pass through Mogilev and join him. But Davout's corps is rushing to cut off the prince's escape route. Bagration gets a little help from French infighting. Napoleon is furious that his brother Jérôme didn't catch up with Bagration near Minsk, so he puts his brother under Davout's command. King Jérôme finds out from Davout rather from the emperor himself on July 16th. Jérôme views the demotion as an insult to his honor, so he abruptly leaves the army and returns to Westphalia. In the north, Marshal Macdonald's 10th Corps is on the move towards Riga, a naval base and port of entry for British supplies to Russia. On July 16th, a Royal Navy squadron under Thomas Byam Martin arrives off the coast to support the Russians, but can do little more than send encouraging words. The 30,000 French-led forces include Bavarians, Westphalians, Poles, and the Preußische Hilfskorps, the Prussian auxiliary corps that Napoleon forced the Prussian king to send. Many of its officers and men are not keen on helping the French that they'd fought just a few years before, and some emphasize these feelings in later memoirs. We Prussians did not follow the loud calls of Napoleon. We followed far more the irresistible will of our hard-pressed king. The 18,000-strong Russian garrison of Riga also includes Prussian officers who've chosen to fight against Napoleon, but its fortifications are outdated and less than half of its 585 guns can even fire. The first clash occurs at Eckau on July 19th. The Russians send 3,500 men to block the Prussian advance. Dobra, trzymajcie się.